Są znacznie lepsze sposoby, żeby powiedzieć do swojego przełożonego, że chcecie podwyżkę, niż powiedzieć, że chcecie podwyżkę. Położył na stół 3 walizki, w której było $1 milion każda. I pan mówił bardzo ładnym polskim i ten pan, Koreańczyk, ale nie ten, który myślicie, ten trochę wyżej co mieszka, proponował, żeby zrobić fabrykę koła. Więc to też jakby zachęcam każdego młodego automatyka, starych też was wszystkich kocham, żeby po prostu język niemiecki podszkolić. Nie? Cześć, witajcie bardzo serdecznie w Rysuję Skada. Dzisiaj ze mną jest Jerzy. Jerzy jest automatykiem, ale też ma firmę, rekrutuje, więc myślę, że odpowie nam na kilka fajnych pytań. Cześć Jerzy, witaj w Rysuję Skada. Powiedz mi, kim jesteś i czym zajmujesz się w automatyce przemysłowej? Kim jest? O kurde. Wiesz co? Dobre pytanie. Generalnie jestem inżynierem przede wszystkim. Tak się identyfikuję, jakby jestem formalnie kształcony w tym kierunku, mam dyplom, ale też to jest, stworzę to dużo pracy, wysiłku, mam takie spojrzenie inżynierskie na wiele rzeczy, więc to jest, zawsze jak się pyta, kim jestem, no to jest pierwszy poziom identyfikacji. Nie? Pracowałem przez wiele lat jako programista robotów i programista PLC. Od około 7 lat ta formuła się zbliża coraz bardziej w stronę prowadzenia biznesu. Nie? I to z każdym jakby rokiem to mój udział tych elementów związanych z programowaniem automatyki przemysłowej jest coraz mniejszy, a udział tych z prowadzenia biznesu jest coraz większy. Nie? Obecnie w tej obecnej iteracji to zatrudniam 26 osób, prowadzę firmę Noarco, gdzie programujemy sterowniki PLC, tam Siemensy, Allen Bradley'e, B&R, Beckhoffy, co tam jest. Roboty przemysłowe. Nasi odbiorcy to głównie branża automotive. Mamy też gościnne występy w innych branżach. Między innymi robimy takie rzeczy w branży drzwiowej. Nie? Też jakieś tam obróbka drzwi, branża medyczna, jakieś tam próbóweczki do testów na COVID-a. Już można powiedzieć na streamie, bo to zaraz wiesz, demonetyzacja, że powiesz na tym, nie? No ja jakby mój obecny zakres obowiązku to jest przede wszystkim teraz prowadzenie firmy. Nie? To jakby tutaj miałem kilku mentorów, którzy mnie pokierowali w tym kierunku, od których czerpałem i taką największą myśl, którą dostałem, którą też wdrażam u siebie, to, że jest tylko jeden proces w firmie, który musi być skuteczny i musi być priorytetem numer 1. Nie? Ten proces to sprzedaż. Dopiero jak masz tą sprzedaż, to możemy się potem bawić w jakieś rozwoje, jakieś, nie wiem, inwestycje, duże projekty, sale szkoleniowe, tego typu rzeczy. Nie? Dobra, a powiedz mi, mówiłeś o robotyce, o PLC, czy byłeś tym robotykiem offline'owym czy online'owym? To i to. Akurat w offline'ie to ja zacząłem pracę w branży to około 10-11 lat temu. Wtedy na szczycie był proces Simulate. Proces Simulate to było takie, jakby wiadomo, to ja zacząłem w tym softie pracować od wersji 8.1 bodajże. Te poprzednie wersje jasne, że były. Jeszcze przedtem był RobCAD, tak? Ale to nie było tak popularne. Dopiero ta idea, że robisz, wiesz, najpierw design tej fabryki, wirtualne uruchomienia i potem z tymi wirtualnymi programami wjeżdżasz, to są jakieś lata takie 2012, tak naprawdę to wystrzeliło, że to był taki industry standard, nie? No ale to i tak chyba dopiero wystrzeliło i się dopiero zaczęło tak mocno rozwijać, bo tak 16-17 to już każdy jeden jako standard, bo mamy symulację, bo wcześniej to chyba tak każdy próbował raczkować i próbował nadążyć. No, zgadza się, też wiesz, te softy wtedy kulały, ten proces Simulate to już był jakiś tam stestowanym już, któraś generacja tego rozwiązania, że to było w miarę tam skuteczne. Nie? Ja w to programowanie offline szedłem bardzo mocno. Swego czasu to też jakby no na pewno to była moja specjalizacja, nie? Bo robiłem jakieś szkolenia dlatego z programowania offline dla Skody, dla innych tam dużych dostawców w branży automotive, nie? Tam chcieli mnie, że tutaj wytłumacz, jak to się robi tam w tym programiku i tak dalej, nie? Takie, to też to w ogóle ciekawe, bo jak rozmawialiśmy tutaj sekundkę przed podcastem, wiesz jeszcze, że są różne aspekty tego różnego programowania, nie? Na przykład znowu to programowanie offline w robotyce tak naprawdę to ma tak niewiele wspólnego z taką automatyką przemysłową. Tam jest na pierwszym
widoku jest wyobraźnia przestrzenna. Jak to w ogóle, wiesz, te wszystkie puzzle tam połączyć, żeby to grało gdzieś tam, jakieś tam, wiesz, z synchronizacji to wszystko, nie? Czyli de facto te robotyki offline'owe z online'owym tak mało ze sobą mają do czynienia, czy mimo wszystko się uzupełniają te dwa tryby programowania? Wiesz co, bardzo mało, bardzo mało. W ogóle też pamiętajmy, że cała automatyka przemysłowa w dowolnej branży, nie? Jakby jest szereg takich umiejętności, jakby różnica między technikiem a inżynierem, tak? No. Technik jest w stanie zrobić tą samą robotę co inżynier. Dobry technik. Tylko że inżynier wie dlaczego. I to nie jest jakaś kolosalna różnica, ale czasami masz takie te brakujące, powiedzmy, wiesz, 2% na projekcie, 5% na projekcie i ta wiedza inżynierska naprawdę pomaga, nie? I tak samo trochę masz z tym programowaniem offline i z programowaniem online, nie? Że też, no, z jednej strony to jest jakieś pisanie trajektorii, to jest jakiś tam design tego całego procesu, żeby to działało. To jest takie przygotowanie jakby pod programowanie online. Takie przygotowanie, nie? Takie przygotowanie. Czyli nie wiem, piszemy funkcję zmiany temperatury Celsjusz na Fahrenheit, ale dopóki nie podepniemy analoga z fizyczną temperaturą, to możemy tylko sobie zasymulować jakąś tam działanie. Piszesz sobie najlepszy offline, podjeżdżasz na miejsce i się okazuje, że twoje zgrzewadło nie działa, bo po prostu i teraz dlaczego nie działa, tak? Załóżmy, że jest jakiś, nie wiem, uszkodzony kabel elektryczny w środku, albo jakiś tam układ scalony jest przepalony. No to jest diagnostyka na dobre 2, 3, 4 dni czasami, takiego, wiesz, problemu elektryczno-mechanicznego, a teoria mówi, że powinieneś, wiesz, podjąć pendrive'a, zgrać program i to powinno powiedzieć w automacie, nie? No tak. Kiedyś prowadziłem statystykę, bo jeżeli chodzi o programowanie robotów, to zaprogramowałem ich ponad 1200. To już sporo. Od takiego, wiesz, offline'u, też przez przygotowanie jakiejś sygnałówki, podegranie tej sygnałówki. Teoria po prostu mówi, że jakby, wiesz, wyjmuję backup, wgrywam, przeuczam jakieś tam tule bazy i to powinno jechać. Najszybszy robot, którego uruchomiłem w automotywie, to mi zajęło 90 minut. Dosłownie, że wiesz. Czyli bez problemów takich hardware'owych, elektrycznych, czujnikowych. Z jakością, z automatem, ze wszystkim, wszystkie procesy to 90 minut, nie? No ale to jest hardcore, to muszą, wiesz, wszystkie gwiazdy muszą się po prostu w linii ułożyć i tam jeszcze, wiesz, jeszcze w szereg innych tam warunków, nie? No dobra, ale programowałeś już, mówisz, ponad 1000 robotów. Które roboty tak naprawdę najprzyjemniej ci się programowało? Oraz drugie, które najczęściej teraz spotykasz w przemyśle? Bo to jedno z drugim może być czymś innym, nie? A widzisz, a to jeszcze to pytanie, jeżeli pozwolisz, to rozwinę. Śmiało. Bo to jeszcze możemy powiedzieć sobie nie tylko, które się programuje gdzieś tam, wiesz, przyjemnie, które występują, ale na których też są pieniądze do zarobienia. O, to też jest, nie? Nie, no te, które są w przemyśle, wydaje mi się, że można na nich już zarobić, bo skoro występują, to jest to jeden z czynników, na których można bazować. Zgadza się. Generalnie na pewno był okres, że, a to parę lat temu, teraz nie i to nie polecam słuchaczom się w to zaangażować, KRC2, KUKA KRC2. Sterowanie KRC2 to był jeszcze taki duży panel z takimi przyciskami, to było wszędzie, to był bardzo popularny, bardzo udany model robota. No i jak to wychodziły po kolei nowe modele, teraz KRC5 jest, no to te KRC2 tak szły w odstawkę. No ale czasami jak robią modernizację linii, no to się okazało, no kurczę, no mamy robota, który nie ma aż takiego przebiegu, bez sensu jest go wycinać i zrobić KRC5, no to zamówimy programistę KRC2, który to zrobi, nie? No tylko, że co w przypadku, jak teraz ilość tych osób, co potrafią to robić i spada na rynku, no to cena idzie do góry, nie? To jest naturalne, więc... Czyli to był ten czas przepinania się ze starszych robotów na nowsze i ci, którzy mieli wiedzę ze starszych, mogli spokojnie zarabiać lepsze pieniądze. Tak, zgadza się jak najbardziej, nie? Bo to wiesz, i to też znowu to, ja to może trochę patrzę, mam odrobinkę inną perspektywę niż mogą przerobić część naszych słuchaczy, bo patrzę w perspektywie biznesu, powiedzmy, wiesz, no takie 18-24 miesiące, nie? I jakby świat automatyki zawsze jest szeroki i będzie szeroki i on się prawdopodobnie nigdy nie skurczy. Tam mogą się jakieś proporcje się mogą trochę zmienić, on będzie się tylko rozszerzał, nie? I w kontekście takiej pracy freelancerskiej, takiej pracy specjalisty, to ważne jest po prostu, czy mam taki zakres różnych technologii, żeby sobie tak połatać grafik tak jak chcę, nie? Że robię, wiesz,
2 tygodnie robię na tym projekcie i spoko, nie? Bo z punktu widzenia teraz biznesowego, tak przechodząc, zaraz powiem o tych robotach, tylko no, chcę powiedzieć, nie? Jakby z punktu widzenia biznesowego, im projekt jest dłuższy, im bardziej popularna jest technologia i im jest no to z tych 2 czynników, tak, czyli długość i popularność technologii, im prostszy, tym kasa idzie w dół. Każdy projekt tak naprawdę... No to jest masówka wtedy tak jest. już. Tak jest. To nie jest specjalizacja, tylko masówka. No jasne, więc zgodnie z tą obserwacją rynku, no to trzeba się gdzieś tam poruszać, jeżeli chce zarobić fajne, dobre pieniądze, tak, no to trzeba się poruszać, że musimy albo być jakimś wyspecjalizowani w czymś, co jest rzadkie, ale jednak na rynku jest, albo się zgodzić na to, że nasze warunki pracy są takie, że no dobra, no to ja nie mam gwarancji, że na 2 lata będę na tym samym projekcie, tylko że będę, 3 miesiące tutaj, 6 miesięcy tutaj, 9 miesięcy tutaj, nie? Jakby to są te parametry, które możesz sobie tam optymalizować. Czyli gdzieś między wierszami można sobie powiedzieć tak, uczmy się tych topek, które są aktualnie na rynku, które najszerzej są wyprodukowane i tam można je spotkać wszędzie, ale też zostawmy sobie na przykład te 10% specjalizacji na coś dziwnego, gdzie możemy faktycznie zarobić dużo więcej pieniędzy na krótkim projekcie. Zgadza się. I teraz jakby to też jest myśl, którą żeby to nie było, to jest parę, nie każdy żyje tak jak chce, tak? Ja widzę bardzo dużo wartości w tym, że niektórzy ludzie mają pracę 8-16, on wraca do domu, on nigdzie nie jeździ. No to nie automat. Kochajmy ich też tutaj, nie. Bądźmy inkluzywni w tym względzie. No, ale nie, jasne, ale to wiesz co, nie, to też może być automatyk. W jakiejś tam fabryce są osoby, które robią naprawdę fajne, skomplikowane rzeczy w jakichś tam fabrykach wewnętrzne, robią jakieś procesy, na przykład, że budują jakieś cele. Jasne, to nie jest praca integratorska, że on to robi z presją, że wiesz tutaj, no tu panie Łukaszu, do jutra musi to działać, bo coś tam, nie? Tylko jakiś projekt ma rozwojowy, jakiś R&D, że ma to zrobić w ciągu pół roku, ale to jest też taka fajna długowanina, że na przykład znam, rekrutując wiele osób, nie? Ktoś to od zera postawił całego robota, nie? Jakąś tam celę zautomatyzowaną, całą produkcję z jakimś tam PLC-kiem, HMI. On z tym się dziubał rok, czy tam półtora, to pewnie jakaś tam zasada Murphy'ego, jeszcze jak to się nazywa, że każdy proces nam zajmie tyle, ile sobie na to czasu przeznaczymy, nie? Ale nie, to są automatycy, nie? Ja też tak uważam, bo też pracowałem jako automatyk, pracowałem od 8 do 15, nie od 7 do 15, bo 8 godzin. I też się dało tak normalnie projektować i tej integratorki takiej nie było. Był czas wyjazdu, gdzie się jechało na miesiąc i się wracało do normalnej pracy biurowej. Wracając do tego tematu z tej robotyki, no to najpopularniejsze są 3. Masz 3. KUKA, FANUC i ABB. To są najbardziej popularne modele robotów, które istnieją. Różnica jest między Stanami a Europą. Najbardziej popularny jest FANUC. FANUC. Tak. Potem masz KUKę, potem masz ABB-ki. W Europie masz KUKA, ABB, tak numer 1 powiedzmy, i potem dopiero masz FANUC, nie? Z mniej takich popularnych rzeczy, ale takich, które dalej też występują, i to już właśnie są te rzeczy, które fajnie jak ktoś potrafi, bo na przykład jak ja widzę programistę, który ja potrafię zrobić, nie wiem, tam cookie, ABB-ki, to myślę sobie spoko, jasne, to jest grunt do współpracy, żebym ja zapełnił ci grafik w tych popularnych technologiach w tym 80% zakresie, nie? A to jeszcze potrafi te 10% zrobić, to jest super, nie? I to jest Stoibli, to jest Motoman Yaskawa i to jest Kawasaki. Czyli tak, Kawasaki nie jest w topce. Pewnie będziesz miał różne opinie w zależności z kim rozmawiasz. Z moim doświadczeniem, z moją grupą klientów, która tam kilkaset pozycji wynosi, to zapytania o Kawasaki miałem 2. Czyli to jest coś, co możemy mieć jako tą specjalizację taką dodatkową, czyli znamy jakiś główny produkt typu w KUCE jesteśmy specjalistą, plus jeszcze na boku nauczyliśmy się jakiegoś tam Kawasaki albo... To na pewno jest bardzo fajny taki grunt, podstawa, że jeżeli ktoś zdecyduje się w tą ścieżkę pójść, że będę takim programistą, freelancerem, coś tam będę robił, no to na pewno to maksymalizuje w ten sposób jakieś swoje przychody, nie? Ale bardziej byś sobie życzył i polecał pójście jak najszybciej w robotyka online'owego niż w offline'owego. Z całą pewnością. Robotyki offline tutaj i to
No właśnie, z punktu widzenia rekrutera, ten online'owy szybciej znajdzie pracę niż offline'owy. Z całą pewnością, bo dlatego, że obecnie programowanie offline zostało w dużej mierze wyeksportowane do naszych kolegów, mówię to bez żadnego przekąsu, na przykład z Indii czy z Chin. Byłem na projektach w tych miejscach, mam wielu fajnych, wartościowych programistów stamtąd. Oni to robią po stawkach, które są, nie można tak prowadzić biznesu w Polsce. A oprócz tego Siemens za licencję do Process Simulator życzy sobie, to możecie sobie zapytać, tam, znaleźć te informacje. To są kwoty 100 000 złotych. I wszyscy tutaj, tajemnica Poliszynela, tak, wszyscy wiedzą, dlaczego w Indiach nikt nie sprawdza licencji. Tak? No tak. Jest jak jest. Tak? Więc jak chłopaki nie dość, że pracują za 10 euro plus nie mają kosztu w postaci licencji, no to szansa na to, że w tym znajdziesz kontrakt, na którym coś zarobisz na Process Simulator, bardzo mizerny. Bardzo mizerny, nie? Więc offline'u nie polecam. Przede wszystkim ja myślę, że to musi być taka droga przez ogień, nie? Jakby cokolwiek, żeby zrobić w życiu dobrze w branży automatyki przemysłowej, to musisz jednak liznąć tych fabryk. To jest taki trochę, wiesz, taki, nie wiem, jakby lekarz cały czas na fantomach, coś tam się uczył operację, nie? Gdzieś tam trzeba po prostu pojechać na fabrykę, gdzieś z tymi problemami się zmierzyć, nie? Wiesz, to ludzie razem z wiekiem nie robią się bardziej inteligentni. To inteligencja tylko spada, tak? Ale robią się bardziej doświadczeni. No tak. To jest to, co jest tam cenne, nie? Ta ilość problemów, jaką spotkamy po drodze, to tak naprawdę nas kształtuje jako inżyniera, automatyka i kurde, bo to już kiedyś miałem i tam trzeba coś przełączyć i wtedy zadziała, nie? Ale no, na forum ani nigdzie w dokumentacji tego nie znajdziesz, bo tego nie ma, nie? No dobra, a powiedz mi, wróćmy trochę do początku. Czy ty jesteś automatykiem z wykształcenia, czy ty poszedłeś jakimś brute force'em w tą robotykę i tam się już później odnalazłeś? O kurde, jedno i drugie. Już ci powiem, bo ja zacząłem swoją przygodę od tego, że byłem troszeczkę ofiarą tego, że rodzice chcieli dobrze i tu był taki trend, pewnie też się z tym spotkałeś, że trzeba iść na studia. No oczywiście. To trzeba iść na studia, bo jak nie na studia, no to co innego przecież iść na studia, nie? Nasi rodzice nie mieli tej okazji pójść na studia, tak, więc my już musieliśmy iść na studia. Tak jest, musieliśmy za nich pójść na studia. Tak, nie? Jasne. I ja wybrałem źle te studia, nie? Wybrałem źle, bo skończyłem budownictwo, takie normalne. Budownictwo. Tam się buduje konstrukcje stalowe. No i teraz budujesz maszyny, budujesz linie produkcyjne. No właśnie, trochę zostało. Wyglądało to w taki sposób, że ja jak poszedłem na moje pierwsze praktyki, to była w tym drugim roku studiów, gdzie była jakaś taka zima, taki zimny październik, coś tam się robiło na budowie, to stwierdziłem, to nie jest praca absolutnie dla mnie, nie jestem w stanie tego robić. Fast forward, oczywiście mam wielu kolegów z tamtych lat, ludzi, którzy się odnajdują w tej pracy, tym budowaniu czegoś, to też może być satysfakcjonujące i piękne, ale to nie była przyszłość dla mnie. Jakby wiedziałem, że tutaj jest kaplica, nie? Więc ja potem stwierdziłem, zrobiłem dużo researchu, co tak naprawdę chciałem w życiu robić i mówię, dobra, automatyka i robotyka. Wybrałem sobie to, studiowałem 2 lata studiów w ciągu 1 roku. Skończyłem całe studia inżynierskie w ciągu 2 lat. Jak nie oknem, to drzwiami, tak jak to mówią, nie? 3 razy zmieniano regulamin kształcenia, taki byłem niecierpliwy, żeby to zrobić, nie? Ale udało się sumarycznie, mam mój tytuł inżyniera właśnie z Politechniki Poznańskiej. Gorąco pozdrawiam wszystkich wykładowców. Świetna kadra w ogóle. Pewnie czyli potem warto, do tematu. Tak. Z całą pewnością tutaj trochę mówimy o tych studiach. Dlaczego warto iść na studiach, to jest też osobna pewnie historia. No, wiadomo. No, ale tak, formalnie jestem inżynierem automatyki i robotyki po Politechnice Poznańskiej. Nie? No dobra, skończyłeś studia i jak znalazłeś tą pierwszą pracę, tą pierwszą wymarzoną i które umiejętności były najważniejsze, żeby znaleźć tą pierwszą pracę? Czy to właśnie takie brnięcie, że ja się nie poddam, czy jednak jakieś skillsy ze studiów i pokazanie czegoś pomogły? Fajne pytanie. Pierwszą moją pracą taką w zawodzie automatyka przemysłowego to była praca w fabryce telewizorów Philipsa.
prostu żadnej tam historii nie było, ogłoszenie rekrutacyjne i tam aplikacja, tak, jakaś rozmowa techniczna i przyjęcie i pracowałem jako automatyk przemysłowy właśnie w takim. I co tam robiłeś? To przede wszystkim było utrzymanie ruchu. Utrzymanie ruchu. Wiesz, tam różne takie tam mikroprojekty R&D, trochę pracy z elektroniką, jakaś tam naprawa, jakiś tam maszyn no to z już spoko, jak już coś tam mogłeś dotknąć więcej niż same utrzymanie ruchu, gdzie no, jest to praca taka powtarzalna i uczysz się w sumie tych maszyn, a nie samej automatyki, jak coś tam tworzyć. No jasne, ale tutaj wiesz też to mi uświadomiło, że być może praca w korpo nie jest dla mnie. Potem jeszcze miałem etap, że się upewniłem, że praca w korpo nie jest dla mnie, bo pracowałem też w Amazonie, w utrzymaniu ruchu. To już byłem z całą pewnością pewny, że praca w korporacji nie jest dla mnie, tak? Tutaj to no nie odnajduję się w takim miejscu. W poznańskim, czy tym tutaj bliżej? W Świebodzińskim. Okay. Tutaj w odróżnieniu od Politechniki Poznańskiej to nie pozdrawiam tam kadry odpowiedzialnej za ten zakład tutaj. No, a potem dostałem propozycję pracy w firmie integratorskiej, którą też znalazłem na jakimś portalu ogłoszeniowym. Od słowa do słowa to jest firma, której zabawiłem całkiem długo, bo 5 lat i tam przez szereg różnych stanowisk, od programisty offline, online, jakiegoś tam brygadzisty, kierownika działu. Nie? Aha, więc to tak. Już taka szeroka. Taka szeroka. Nie? A w Amazonie to ci się nie podobało? Jako utrzymanie ruchu, bo to jednak jest duża firma, często widać te oferty pracy z Amazonu i czego tam nie polecasz? Co było takiego dziwnego, że tak mocno nie wspominasz? Wiesz co, to co mi ręce opadają, to jest to, że tam oni mają w Amazonie takie swoje wewnętrzne działy. Mają jakiś dział, który jest odpowiedzialny za zlecanie prac usprawnieniowych. I mają dział, który jest odpowiedzialny za wykonanie takich prac. I ja na przykład tak widzę, że tu nie działa, ta czujka jest krzywo, trzeba ten sensor przestawić śrubokrętem. Ja tego nie mogę zrobić. Musiał być protokół, mail, procedura, czas na wprowadzenie zmiany. Ja tak patrzę sobie, mówię, Chryste Panie, przecież to jest robota, wiesz, na 4 minuty. Wołają mnie co chwilę do tej maszyny, żebym coś tam... że coś nie działa, a ty wiesz, dlaczego nie działa. Wiem dlaczego, wiem co zrobię, wiem, że nie ma zagrożenia i tak dalej, nie? I tak mówię, tak, ja się duszę w tym po prostu, nie? To tak, wiesz, jak widzę jakiś problem, to zrób, nie? Tutaj muszę akurat, to też tak, wiesz, jesteśmy sumą doświadczeń, nie? Więc praca w firmie integratorskiej, jak ja miałem jakiś problem do rozwiązania, to muszę pochwalić tego mojego byłego szefa, bo jak zgłaszałem mu takie rzeczy, że no słuchaj, z tym mam problem, to nie idzie, tutaj jest jakieś obsuwa na projekcie, to mówił tak, Jurek, to są bardzo interesujące opowieści, chętnie o nich porozmawiam za 3 miesiące, jak projekt będzie skończony, a faktura zapłacona. Podsumujemy ten projekt. No to takie, wiesz, nie? Jak wiesz, że są problemy, no to poradź sobie, nie? Tak. Tutaj wiesz, że blokowały cię procedury w dużym części. I to po prostu nie dla mnie. Okej, rozumiem. Myślałem, że coś innego, ale i taki Amazon jakby jako taka wielka firma, bo mimo wszystko to jest spora firma. Na czym głównie bazowała, jeżeli chodzi o sterowniki, o panele? Mają to zunifikowane, czy to jest też miszmasz, tak jak to w przemyśle spotykamy? Ja nie jestem takim specjalistą od Amazona i nie zabawiłem tam aż tak długo, żeby mieć jakieś tam zdanie takie wyrobione, ale generalnie masz to samo, co jest popularne w Europie we wszystkim. Nie? Tak po prostu, to nie jest jakoś zunifikowane, że nie wiem, ze Stanów musi przyjść taki panel i wszędzie jest ten sam panel. Wiesz co, to chyba byłoby nawet bardzo trudne technicznie, żeby tak zrobić, nie? Bo to też pamiętajmy, że rynek jest w pewnej homeostazie, że skoro jest takie, nie wiem, że tak jak powiedzieliśmy, że QK-FAN, UKBB są tak popularne, to znaczy, że rynek jest nasycony w taki sposób, żeby to zrobić, nie? Gdyby firma tej wielkości co Amazon, to teraz nie wiem, czy to Apple jest większy czy Amazon, ale to jeden z największych, gdyby oni chcieli robić aż tego typu standaryzację, pewnie by to im się udało, ale to już było jakieś zaburzenie na rynku i był problem z podzespołami po prostu, żeby to pokupywać, nie? Okej. Dobra, a powiedz mi, byłeś w tej firmie integratorskiej, to była umowa o pracę, tak? Tak. A później już freelance, już własna firma? Jak to tu u Ciebie wyglądało? Umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B, jakby ja założyłem własną firmę
wiesz, założyć działalność w Polsce, to może sobie każdy przez tam CIDG zrobić, nie? Tak. To jest zupełnie co innego niż prowadzenie firmy. To są dwie różne rzeczy. Nie mówię, żeby dogradować, coś jest lepsze czy gorsze, tak? Jakby tutaj pamiętajmy, że nasze obecne prawo pracy, czy prawo tego komercyjne, tak? To są lata, nie wiem, czy tam 50., 60., 70. To nie przystoi do tych realiów. No nie, obecnie to, czy masz tam umowę zlecenie, czy tam umowę o pracę, czy to B2B, tak naprawdę to mówi się, że mamy takie gig economy, nie? Że wiesz, trochę tu, trochę tam i tak dalej, nie? Nie ma dobrej formy prawnej, która by to opisywała i to jest zgodne przez moimi doświadczeniami, nie? Że wiesz, jestem, gdzieś tam zaczynam na jakimś tam etapie, mam umowę o pracę, potem jasne, coś tam dalej, jakieś dodatkowe rzeczy, mówię, że to szefie, może zrobimy to i to. No fajnie, tylko jak to zrobić, tak? No to może umowę zlecenia na czynności. No dobra, to umowę zlecenie, nie? Potem dalej, no to może zrobimy jakiś kolejny inny zakres, nie? Aha, czyli oprócz swojej umowy o pracę też sugerowałeś jakieś dobre zmiany, które mogłyby pomóc firmie i za to gdzieś tam się dogadywałeś, że to mogłaby być umowa zlecenie, coś dodatkowego zrobiłeś, tak? Tak, mniej więcej w ten sposób. Nie? Tak naprawdę stąd pojawiła się moja główna taka frustracja i próba do zrobienia czegoś swojego, bo ja uważałem, że ta firma, w której pracowałem, nie była dobrze zorganizowana. Że jest potencjał, żeby tutaj jeszcze robić coś więcej. Nie? Tutaj może taka rada, sugestia dla naszych słuchaczy, którzy będą gdzieś tam negocjować podwyżki ze swoim szefostwem. Ktoś pewnie wytnie fragment i będzie z tego fragmentu się tylko śmiał, nie? Są znacznie lepsze sposoby, żeby powiedzieć do swojego przełożonego, że chcecie podwyżkę, niż powiedzieć, że chcecie podwyżkę. Sposób, w jaki wam prawie każdy przełożony tego nie odmówi, to jest w formie: szefie, co musimy zrobić, co muszę zrobić, żeby moja praca była dla ciebie warta 10-12 tysięcy. To jest zupełnie inna forma prowadzenia rozmowy, niż jak mówisz, ja chcę zarabiać 10 tysięcy, mam kontrpropozycję, nie? Jasne, to też jakaś technika negocjacyjna. No tak, ale po 2-3 razach to jest wyczerpane. Tak jest, nie? Jasne. Ale tutaj wiesz, jakby dlaczego to jest dobre? Bo to zmienia sposób myślenia o tej grze, w którą gramy, nie? Większość osób myśli o pracy, i to jest zarówno kwestia dla pracowników, jak i dla szefów, nie? Że to jest jakaś gra o sumie zerowej. Że jeżeli ja wygram, no to ty płacisz, tak? Jeżeli coś tam, że jest zawsze wygrany, przegrany, jakaś tam wspólna pula pieniędzy, nie? Rynek jest na tyle duży, że ktoś do tego mądrze podejdzie, to jest w stanie zamienić tą grę w grę o sumie nieskończonej. Że tak naprawdę no pomyślmy, co możemy zrobić, mamy takie zasoby, to ja to zrobię, to ja to zainwestuję, to ja tutaj pokażę, tak, mój czas, jakiś proof of concept i to pozwala na wiele drzwi po prostu otworzyć wtedy, nie? Czyli to jest ten taki przysłowiowy win-win, tak? Tak, dokładnie, nie? I właśnie ten brak chęci, żeby zrobić coś tam dalej pójść, był dla mnie głównym motywatorem, że widzę potencjał, widzę, już jestem inżynierem z jakimś doświadczeniem, co można fajnego zrobić. No jak nie mam partnera, żeby coś zrobić wspólnie, no to dobra, to po prostu pora gdzieś na własną drogę i tyle, nie? No. Więc to jest taka historia przejścia z takiej umowy o pracę na B2B, nie? Okej. No i jako B2B, gdzie znalazłeś swoje pierwsze projekty, czy pierwsze takie kontrakty, gdzie tego szukałeś i czy było łatwo to znaleźć i czego od ciebie oczekiwano, jak szukałeś? Najcięższy moment robienia B2B, było kilka takich ciężkich momentów, że to B2B to nie, może prowadzenia firmy w tym względzie, nie? Najcięższy moment pojawił się po około 6-9 miesiącach. To był najtrudniejszy moment. Bo już skończyły się te poduszka finansowa. Tak, ja musiałem wziąć kredyt na moje własne mieszkanie. Nie? Jakby tam hipotekę odwrotną, żeby mieć po prostu środki, żeby coś tam robić. Nie, nie jest to przyjemne doświadczenie, nikomu tego nie życzę, żeby musiał tak zrobić, ale to nie było takie, cry for help, to była taka informed decision, tak, taki educated guess, jak to mówią, że po prostu wydaje mi się, że to trzeba zrobić, tu spłyną pieniądze, tu ten i to jakoś dalej pójdzie. No i to strzał w dziesiątkę, bo to się po prostu udało. Nie? Więc ten moment tak po 6-9 miesiącach. Sama kwestia na startu kontraktu B2B, to znowu tutaj, sorry, że tak to jak pajęczyna mówię, to wchodzimy w jakiś temat i to coś tam bardzo dobrze wchodzi, nie? Ale przede wszystkim to kontakty.
Nie? Tam jak pojechałem na fabryki, miałem wiele osób, z którymi pracowałem na różnym szczeblu, wyżej, niżej. Wcześniej. Po prostu z etatu. I to była monetyzacja tych moich obecnych, poprzednich kontaktów, które pozwoliło mi na zrobienie kilku zleceń. Nie? Aha. To jest taka podstawa. Ale znowu jakby tutaj ludzie do ciebie mówią, że jest praca z różnych motywacji. Nie każdy, kto prowadzi biznes, powinien prowadzić biznes. Jakby czasami to jest naturalne, że zwłaszcza jakby... I teraz pomyśl w ten sposób. Jeżeli masz jakąś osobę o nieszczerych intencjach, która myśli sobie, ale to jest mina, tylko komuś to sprzedam. Nie, tak z definicji, tak jakby tej gry, nie? No. To komu masz to zrobić? Gościowi, co ma 15 lat doświadczenia i wie, że mu w kaszę nie nadmuchasz? Czy właśnie takiemu gościowi, który jest na tym etapie, że dopiero szuka, nie? No. Więc to wiesz, więc to trzeba być w pewnym sensie nie tyle, że wystrzegać, tylko być jakby świadomym tych relacji rynkowych. Jakby tutaj wiesz, w każdej grupie społecznej masz osoby, które są fantastyczne, które bardzo ci pomogą, które szczerze, wiesz, w momencie jak jest jakiś tam problem, czy techniczny, czy nietechniczny, wykażą się wyrozumiałością i jakąś tam pomocą, tak? Jakby na pewno takie osoby w naszej branży są, to wielokrotnie takich spotkałem, nie? No ale tak jak w każdym przekroju, powiem w ten sposób, że w tej skali działalności, co prowadzę, z całym moim doświadczeniem, które z roku na rok rośnie, to mimo wszystko ja wiem, że z każdego sprzedanego miliona jest 50 000 euro, które jest nie do odratowania. To są kwestie, że po prostu albo to jest taki, wiesz, takie hard, że no tutaj my nie zapłacimy, spółka ogłasza upadłość i tam na razie, cześć, nie? Albo to jest kwestia jakaś tam soft, nie? Że no tutaj, bo tutaj wiesz, tu trzeba klientowi pomóc, bo tutaj jakieś tam opóźnienia i my nie mamy, czy to możecie obniżyć i tak dalej, nie? Więc jakby tam sumarycznie tam z tych rzeczy, nie? Takie są po prostu realia. To też jakby tutaj też pewnie gdzieś tam potem sobie poruszymy temat wynagrodzeń w ogóle w branży, nie? Ale to też w momencie, w którym masz firmę, która zatrudnia, wiesz, 30 osób, to jak firma nie dostanie tych 50 koła z miliona, to się nic takiego nie dzieje. Ale jeżeli pracujesz jako taki pojedynczy wilk i dostaniesz taką krótką zapałkę, no to jest pewne zagrożenie, też w którym miejscu jesteś, nie? Czy jesteś na początku, gdzie faktycznie dopiero zbierasz tą poduchę finansową dla firmy, czy już jesteś kilka lat na rynku, gdzie masz poduchę wypełnioną i to ci w sumie nie zależy, nie jest to żyletka, nie? Że będziesz musiał tam się chwytać. No ale wiesz, ale rozmawiając jakby rzetelnie, nie? To są pewne takie ograniczenia w związku z tym, nie? Dlatego też wiesz, no, to co ja robię na przykład w mojej firmie, jak mogę to dwa słowa powiedzieć, to jest taka forma właśnie pośrednia, nie? Że tutaj jesteśmy mimo wszystko grupą, że jako grupa pracujemy, nie? To pozwala raz, że szereg zagrożeń gdzieś tam rozłożyć, zniwelować, no a druga sprawa jest taka, że dla klientów to też jest wyższa propozycja wartości. No bo on jak dostanie, słuchaj, dajemy ci kontrakt jako firma, jak nie będzie automatyka, bo się rozchoruje, to nie, że się rozchorował jakiś tam się potem, nie wiem, kop czy cokolwiek, no bo to wiesz, sądzić to się można, ale co z tego, jak są problemy nierozwiązane, nie? Tylko firma na przykład dostaje nas gwarancję, że my ci pomożemy, kogoś innego tam dostarczymy, wspomożemy, coś tam wymyślimy, nie? Ciężko do przeprowadzenia procedura, jak ktoś ma pracę finanserską, która na tym właśnie polega na sprzedaży usług, nie? Zupełnie inaczej, kiedy się przedstawia firmę, która ma powiedzmy tych 30 programistów, no i ta jedna osoba może się rozchorować, nie ma z tym problemu, bo jest 29, którzy mogą wskoczyć na jej miejsce i dokończyć projekt, a inaczej jak jest ten freelancer, który jak zachoruje, to go nie ma, nie? To prawda. Dlatego ja w moich projektach bardzo często bazuję na partnerach, gdzie to partner jest główną nutę gra, jako duża firma pokazuje się, że to on, a my mamy Łukasza, czy tam mamy jeszcze tam i kolejnego programistę, który skakuje i wykonuje tą część, tą wyznaczoną w określonym harmonogramie, w określonym czasie, a gwarancja idzie z tej dużej firmy, nie? Wiesz, zawsze to jest tak, że ja jakoś rekrutuję, to pokazuję taką krótką, jeden slajd, nie? Co trzeba zrobić, żeby zarobić pieniądze w automatyce przemysłowej? I trzeba zrobić szereg rzeczy.
Jest gdzieś tam programowanie. No oczywiście, jest programowanie, trzeba coś zaprogramować na końcu, nie? Jest do zrobienia taka kwestia jak logistyka, ubezpieczenie, kwestia prawna, kwestia windykacji płatności, jak klient nie płaci. No oczywiście. Kwestia w ogóle poprowadzenia sprzedaży, procesu sprzedaży, nie? To wiesz to. I też zupełnie inaczej się monetyzuje kontakty do sprzedaży, które masz w tym momencie, że twój kolega ma potrzebę, ale twój kolega nie będzie miał potrzeby, jaką potrzebę rozwiążesz. Jeżeli tak. twoja baza jest relatywnie mała, to musisz robić sprzedaż do takich, wiesz, tam cold leadów powiedzmy, nie? To już jest proces, który wymaga zupełnie innych nakładów czasowych, energii, jeżdżenia do klientów, pokazywania się jakichś meetingów i tak dalej, nie? To wszystko jest czas, a czas wiemy, że to jest pieniądz, nie? No i można robić wszystkie te rzeczy samemu. Oczywiście. To jakby nikt nie musi z taką firmą jak moja, z Noarco, czy z jakąkolwiek inną współpracować, nie? Ale moja taka obserwacja, taka propozycja wartości jest, że jakby tutaj, jak ktoś sobie radzi świetnie, super, tak? Nikogo tutaj nikt nie przemuszamy, jak ktoś nie chce, to nie chce, ale że ktoś może zrobić swoją część pracy efektywnie, ktoś może wziąć część swojego ryzyka, ktoś może realnie odciążyć swoją pracą i jakby ja uważam, że zrobię na tyle efektywnie, że jeszcze na tym coś zarobię. Nie? Okej, czyli mówisz o tym, że jako grupa wilków pod na przykład szyldem Noarco, tak jak to jest u ciebie, macie dużo większą moc i takie działanie na rynku, również przy tych kontraktach z klientami, ze znalezieniem kolejnego projektu i tak dalej, niż taki pojedynczy wilk, gdzie jak się wstrzeli, to się wstrzeli, a jak mu się nie uda, no to jest problem, nie? Co więcej, to nie jest temat, na tym etapie już prowadzenia firmy w takiej formule od 5 lat, to już nie jest kwestia, że to jest jakaś moja, że wydaje mi się, że tak jest. Jestem pewien, że tak jest, bo widzę po prostu dane, które tak są, które o tym mówią, nie? Najwyższą formą zaufania, którym ja jestem obdarowany, to jest to, jeżeli przychodzi do mnie doświadczony specjalista, doświadczony pracownik i mówi: Jerzy, jest taki temat, taka firma się do mnie odezwała, przekazuję do firmy, poprowadź proces tutaj sprzedaży, żeby to wyglądało, nie? Okej, czyli to specjalista dostał powiedzmy kontakt i on tobie go daje, żebyś poprowadził cały proces sprzedaży jakby od punktu widzenia i papierów, i kontraktów i tak dalej, tak? Tak, i to jest specjalista, który nie jest zobowiązany w żaden sposób umową, żeby takie rzeczy do mnie dostarczyć, nie? To jest ich wybór, żeby takie rzeczy robić i to są osoby, które są zadowolone z tego, że ja to potem prowadzę. Czyli zdejmujesz im z głowy jakby problemy, które mogliby mieć, gdyby to wzięli sami. Plus negocjuję pieniądze, które wiem, że są niemożliwe, żeby oni to wynegocjowali, gdyby pracowali na zasadzie takiej 1v1, nie? Ciekawe, no. A powiedz mi, jak już rozmawiamy o Noarco i o pracy, którą wykonujecie w różnych miejscach, pochwal się, jakimi najciekawszymi projektami mógłbyś się pochwalić ty, w których brałeś udział, ale też Noarco jako firma, w jakich brała udział. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz się chwalić też nazwami, a jeżeli nie chcesz, po prostu liczby same mówią za siebie. Troszeczkę obok do tego pozwolę sobie wziąć, jedną rzecz ci powiem. Powiem ci, przy jakim stole negocjacyjnym byłem. Ale to też niewiele będę mógł powiedzieć, ale powiem ci... Na pewno nie taki. Nie, tam siedzieliśmy. Tu stoimy. Przyszedł gościu, który położył na stół 3 walizki, w której było $1 milion każda. I pan mówił bardzo ładnym polskim, co w ogóle było zaskakujące. I ten pan, Koreańczyk, ale nie ten, który myślicie, ten trochę wyżej co mieszka, proponował, żeby zrobić fabrykę kałachów. Tak. I było tak, że on tutaj, wiesz, tu na poważnie i tak dalej, nie? To w ogóle abstrakcyjne doświadczenie. Tego kontraktu oczywiście nie wzięliśmy, bo to za duże ryzyko. Ale kwestie personalne były rozwiązane. Tu nie ma problemu, tu za każdego pracownika, co nas wyjeżdża, to jest $1 milion, jakby nie wrócił, no to jest $1 milion, ale my chcemy to $1 milion z powrotem do tego, nie? Autentyczna taka sprawa, nie? Wow. Więc coś takiego nie doszło do skutku na szczęście, ale to, co mi tak tutaj, żeby uchylić rąbka tajemnicy, nie? On tego nie robił pierwszy raz. Wow. Ten gościu, który to był profesjonalista po prostu, on wiedział, on wszystko tutaj miał, wszystko rozpykane, że to
wszystko musi być w jakichś tam, wiesz, kontenerach, takich, które na tiry się mieszczą, że to potem będzie gdzieś tam w Iranie montowane, potem z Iranu to będzie wyjeżdżało gdzieś tam, nie? Więc wiesz, taki abstrakcyjny temat po prostu. Czyli mieli to obcykane. Obcykane mieli, nie? To jest ciekawe. No, ale tak wracając na ziemię, do takich kontraktów, które faktycznie robiliśmy jako firma, w których zaangażowani, no to najtrudniejszy produkt, który robiłem, to nie było nic w automotywie, to nie było nic w branży lotniczej, nie. To było w branży takich wyrobów użytkowych i tutaj zachęcam każdego użytkownika, bo na pewno gdzieś to macie w domu, żeby sobie ten produkt zobaczyć, podpaska dla Always. O! Ja tego nigdy w życiu do ręki nie brałem i tam nie analizowałem, jak to jest zrobione, no bo to nie jest coś, co tam wiesz, o, spójrzmy na to cudo inżynierii i technologii, nie? Ale faktycznie jest, nie? Połączenie kilku warstw materiałów, proces szycia, który jest bardzo trudnym procesem, żeby to zautomatyzować, proces wycinania różnych rzeczy, nie? No, praca z różnymi też tymi odczynnikami chemicznymi, których tam te chłodne, czy jak tam się nazywa, nie? No to z takich rzeczy poza automotywem, co robiliśmy. Aha, czyli Jerzy mówisz, że automotyw jest dość prosty, ale tak, podpaski są skomplikowane. Podpaskę trzeba sobie zobaczyć. Tak jest. Nie, naprawdę, bo to wiesz, ale to z takim, wiesz, z taką prawidłową ciekawością i takim inżynierskim podejściem, nie? Że naprawdę jako produkt taki wydaje się zwykły, nie? Ja podejrzewam, że tak samo, wiesz, można znaleźć piękno w każdym produkcie, który nas otacza. Ja podejrzewam, że gdybyśmy, wiesz, do fabryki szkła jakiejś tam weszli, byśmy zobaczyli te piece, co albo tak sobie myślę, Pampers na przykład też z całą pewnością. Bardzo też z całą pewnością. No, z całą pewnością. To ciekawe. No, a w automotywie coś trudnego jest, czy to jest po prostu duże, często powtarzalne i tak dalej? Na pewno jest to duże i powtarzalne. Na pewno skoro to ma być duże i powtarzalne, to musi być relatywnie proste. Bo przecież to nikt by tego nie robił, to by było mega skomplikowane. Zresztą produkcja wolumenowa to jest osobne takie zagadnienie, powiedzmy, naukowe, nie? Zrobić prototyp, a zrobić 10 000 sztuk czegoś w ciągu miesiąca, różne rzeczy, nie? Też na przykład ciekawe, gdzie pojawiają się oszczędności w automotywie, nie? Największe oszczędności w jednej z firm, które widziałem, które były w momencie, w którym dali swoim pracownikom na frotki takie na ręce, takie jak mają tenisiści. Takie tam z logo firmy, że tam po prostu, nie? Dlaczego? No bo ludzie mieli zegarki, jakieś tam bransoletki, łańcuszki. Jak on robił coś tam przy procesie lakierniczym, to siłą rzeczy gdzieś tam 1000 razy ten ruch robił, coś tam, wiesz, przerysował, nie? No jak te frotki było miękkie, no to się okazało, że koszt reworku zszedł, wiesz, kilkaset tysięcy tam euro w skali roku, nie? Żeby to zrobić. No tak, bo pod koniec jest quality check, gdzie kamery sprawdzają na przykład lakier, tak? Czy jest wszystko w porządku. Tak jest i to tam się oczywiście No i tutaj też ciekawe, nie? Że z jednej strony jak informacja do ciebie nie dochodzi, nie? Dostajemy na przykład, nie wiem, informację, że my jako tam, nie wiem, inżynierowie, nie? Zróbcie tak, żeby ten proces był jakiś tam nieawaryjny, cokolwiek, nie? No ale co w takiej sytuacji wymyślisz, nie? Jak to nie jest przyczyną źródła w ogóle, żeby to zrobić. Konkretnie to, co jest na pewno skomplikowane w automotywie i to mogą być że skomplikowane, to są systemy wizyjne. To są systemy wizyjne zwłaszcza w jakimś tam dynamicznym wykrywaniu obrazu. Raz, że oprogramowanie takiego systemu nie należy do najprostszych, a dwa, że tam jest bardzo dużo takich kwestii jakiejś tam fizyki, czy jakaś kwestia, że wiesz, na przykład wiele fabryk, których mieliśmy, też świetny motyw. No Jerzy, problemy mamy, bo nam jakość tego odczytywania systemu wizyjnego nie dochodzi, coś tam co jakiś czas jest dobrze, a co jakiś czas jest źle. No to się okazało, że główny problem jest taki, że jak nawalało ostre słońce, to oni sobie zasłaniali roletę, żeby ich nie raziło. Było mniej światła, które padało na obraz i wiesz, wołają ciebie potem, nie? Aha, no to o to chodzi, nie? Aha. No. Albo na przykład kwestia taka, że też zwołali mnie raz do systemu wizyjnego. Tam ładne mieli takie lampy oświetleniowe, ale tylko, że one były jakby tam tak ustawione względem, że tu było takie oświetlenie, takie ringi, nie? Względem tego. No i świeci, to świeci, no dobra. Doświetla obraz, coś tam źle sczytuje, patrzymy, sprawdzamy, o co chodzi, a te lampy w środku, tam się w środku przypaliła jedna żarówka.
Aha. Czyli w ogóle było nierówno, była zmiana tego oświetlenia, tego jakby gołym okiem tego nie widziałeś, a niektóre kamery, które na przykład te w podczerwieni tam sobie pracują czy coś, nie? Mają inną czułość tego, że dla nich to jest wyczuwalne jako tam, wiesz, tam te cienie, szarości i tak dalej, nie? No, to też taki na przykład proces, że wiesz, tu masz element, widzisz, że jest światełko, odległość jest, nie wiem, z 10 centymetrów, nie? I musisz, wiesz, no to co jest? No dobra, rozkręćmy to, wiesz, rozkręcone, odłączone od prądu, to jak zobaczysz, że jest przepalona, nie? Więc takie, wiesz. No, ale z takiej automatyki przemysłowej jeszcze myślę, no to z jednej strony jakby, wiesz, jest pokusa, żeby powiedzieć, że automotive jest prosty. Jest pokusa, bo to wiesz, jakby masz operację przenoszenia, łączenia jakichś różnych elementów, nie? Ale problemy, jakby trudność nie wynika z tego, kiedy wszystko idzie dobrze, trudność wynika z tego, kiedy coś idzie źle. Że gdzieś jest jakiś tam kabel przepalony, gdzieś jakaś tam, nie wiem, zgrzewadło jest, którego nie da się uruchomić, tak? Wielokrotnie miałem takie sytuacje, wielokrotnie, że na przykład jest jakieś zgrzewadło od Aro czy robot od Kuki, ja tłumaczę serwisantowi od Kuki, że słuchaj, nie działa to i to, zepsute jest to i to, tak? Tam sobie rękę obciąć, że tak jest. A serwisant tobie mówi, no wszystko jest w porządku, on przybył pieczątkę, dał gwarancję, podziałało to, wiesz, tam 5 dni i to znowu nie działa, nie? Co my teraz zrobimy, Jerzy, bo robot nam nie działa znowu, no weźcie tego serwisanta, tylko nie wiem, jeszcze raz po niego, może jakiś inny, żeby przyjechał czy coś, nie? To też takie rozwiązywanie tego typu problemów, jakby takich, wiesz, które stanowią 0,5% jakiegoś tam ogólnego wolumenu problemów, nie? To jest skomplikowane. Na przykład też jeszcze instrukcje sprzętowe, nie? Że instrukcje sprzętowe do robota ABB. Roboty ABB bardzo polecam, uważam, że są obecnie najlepszym, jeżeli chodzi o technologię, najlepszym robotem na rynku do automatyzacji procesów, ale w instrukcji są błędy. Co masz na przykład funkcje opisane, co powinno być zrobione, jak jest zrobione, robisz to według instrukcji i to nie działa. Na przykład musi być jakaś tam, wiesz, tam kolejność bitów odwrócona czy cokolwiek, nie? To ciekawe. Ja też tak z mojego punktu widzenia, że najtrudniejsze jest to, żeby maszyna pracowała w produkcyjnym trybie w 100%, tak jak sobie zażyczyliśmy, i ten każdy przestój jest tak naprawdę bardzo problematyczny dla każdego jakby procesu, bo jeżeli w automotywie coś się zatrzymie i lecą te cenne sekundy, minuty i godziny, to po prostu tam licznik się kręci bardzo drogo, nie? My przy dużych kontraktach jako firma mamy ubezpieczenie obecnie na 2 miliony euro i dostajemy informację, że to jest mało, że raczej 5 milionów powinniśmy mieć jako takiej kwoty, że jak chcemy jakąś tam większą część projektu, to wymaga dostawca, żeby to było taką kwotę tam ubezpieczenia, nie? Jak wiesz, matematyka jest bardzo prosta, tak? Jeżeli te auta mają czas produkcyjny około 1 minuty, takie auto jak kupujesz w salonie dla prostego rachunku 200 000 złotych, tak? No, czyli jakieś tam, 50 000 euro. Z tego zysku pewnie jest z 10, z 20, z 20 do prostego rachunku, tak? 20 000 euro na minutę, jak to stoi? Na minutę. Nie? No to minus 60, to już masz właściwie 1 milion przewalony, nie? No to ja teraz mam doświadczenie, jeżeli chodzi o śrubki właśnie do samochodów i brak dostarczenia śrub na czas to jest 50 000 euro na każdą godzinę, nie? I tak po prostu, że śrubki zabraknie. Nie? Jasne. No to jest zupełnie normalna kwestia. I oni wolą wysyłać busa bezpośrednio do fabryki za każdy basket, który wyjdzie, niż godzić się na te kary. Nie? Oczywiście, że tak. Więc dosłownie można powiedzieć, że co każdą godzinę wyjeżdża kolejny bus z produkcją śrub, tylko po to, żeby nie mieć kar. To jest bardzo ciekawe. I jak się popatrzy później na samochód lub na coś, no przecież była przerwa, to spoko, nie? No, ale ja w sumie tłumaczę klientom, że to my gwarantujemy tych przerw jak najmniej i my tutaj jakby zabezpieczamy bardzo mocno proces. To jest ciekawe jakby rozmyślania, to nie jest, bo to kosztuje na przykład redundancja, kosztuje tam, nie wiem, 5 000 euro, żeby to wdrożyć. No okej, ale ile cię kosztuje awaria serwera? No powiedzmy na 3 dni. On tak, ojeju, nie? Specjaliści na to mają swoją nazwę, to już znana metodologia od lat 60., tak? FMEA. Polecam każdemu inżynierowi, żeby z tym się zapoznał.
fajny system oceny błędów i skutków oceny błędów, wprowadzony przez inżynierów z NASA, jak misję na Księżyc planowali, nie? Tam co się stanie, prawdopodobieństwo, jak temu zaradzić i tak dalej. Nie? Bardzo fajne narzędzie, żeby tam wiele rzeczy. To jest jeden z patentów jakości, tak? Tak. Failure Mode and Effect Analysis. No dobra, ale powiedz mi teraz tak okiem rekrutera, bo już trochę porozmawialiśmy o tobie, o Noarco. Teraz trochę będziemy bazować na Noarco. Kogo najczęściej szukacie do projektów i jakie musi mieć skille, żeby w ogóle brać go pod uwagę, tą osobę? Czy to jest lata doświadczeń, czy to bardziej skillsy się liczą i standardy? Bo o standardach też chciałbym jeszcze chwilę pogadać. Dobre pytanie. To, kogo obecnie rekrutuję, a to, kogo chciałbym rekrutować, jest trochę rozjazd. Dlatego, że widzę jeszcze parę potencjałów rozwoju w tym, co mogę robić. Mogę wejść na przykład trochę przesunąć tę oś nacisku z takiej integratorki, która jest mimo wszystko usługą ekspercką. Zresztą na miejscu już potrzebujesz człowieka, który rozwiąże konkretny problem, konkretny czas cyklu przyspieszy. To nie jest dobre środowisko, żeby tam wpuścić świeżaka, żeby się uczył. No tak, bo ty już powiedzmy masz osobę, która 100 takich cel na przykład zaprogramowała i ona wchodzi na następną, a dobra, to tu muszę przestawić tu i dobra, masz 3 sekundy zaoszczędzone. Nie? Tutaj po prostu często też na przykład nie ma takiej, ja na tym ubolewam, że ta firma, którą prowadzę, których rekrutuję, to nie jest dobre środowisko, żeby wdrożyć kogoś zupełnie od zera w automatykę przemysłową. Ale widzę mnóstwo fajnych, ambitnych młodych osób, które aplikują do Noarco, gdzieś tam jakieś tam, wiesz, uzewnętrzniają moją twórczość na Facebooku, no tak, oczywiście, na innych tam twoje grupach. Painty z ofertami pracy to jest coś, co jest od razu widoczne. Dziękuję bardzo, dziękuję. Aplikuję dużo fajnych, młodych, ambitnych osób, nie? Dla mnie na przykład, z całą pewnością, mając jakby rekrutujesz osobę, która ma doświadczenie, jest fajna, ambitna, jest z nią dobry flow, versus ta, która ma doświadczenia i nie ma z nią tego flow, nie? No wybór jest oczywisty, to nie ma o czym mawiać, nie? Doświadczenie to jest coś, co można nadrobić, nie? Tylko trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę ku temu, żeby to zrobić. Ja mam inwestycje na grube setki tysięcy złotych w salę szkoleniową, mam tam własne roboty przemysłowe, własne sterowniki, ale to w dalszym ciągu jest za mało, żeby coś tam zbudować na kimś, nie? Więc ja teraz taki plan rozwoju mojej firmy to jest to, że chcę mieć taki magazyn i sprzedawać klientom takie turnkey solutions, gdzie będziemy od zera budować całe stacje zrobotyzowane z jakimiś tam 2, 3, 5 robotami czy coś, nie? No i tutaj będzie przestrzeń, żeby zatrudnić osobę młodą, ambitną, słuchaj, jasne, połącz te kable i tak wiesz, tą szafę poszy i coś tam takiego podstawowego tam porób i gdzieś tam w miarę tam budowania tej relacji, gdzieś tam budować te umiejętności, nie? Obecnie w tym momencie no to nie mam takiej przestrzeni, żeby taką osobę zatrudnić. To, z kogo ja celuję, to są osoby, które chciałyby przejść z umowy o pracę, tak naprawdę takie, jakie ja byłem na początku, nie? Że wiesz, chcesz coś więcej, chcesz coś, wiesz, coś więcej zarobić, coś więcej zrobić, jakiś tam pomysł masz, a nawet jak pomysłu nie masz, to masz jakieś umiejętności fajne, które można zmonetyzować, nie? To ja jakby proponuję, że dobra, to ja się tym zaopiekuję, tym zmonetyzuję tutaj te umiejętności, nie? Każdego kandydata do firmy weryfikuję osobiście, to też jakby ten proces techniczny tam no jest wymagany, tak, tutaj to. Konkretnie z całą pewnością osoby, które w branży takiej automatyki tak ogólnie, to niezależnie co robicie, nie? Co jest cenne? No przede wszystkim gotowość do wyjazdów jest cenna. Jeżeli ktoś ma ograniczenie takie, że jest na takim etapie życia, że nie może sobie pozwolić na wyjazdy, ja to wszystko rozumiem, ale to też nie ma przestrzeni, żeby w większości firm, nie mówię tylko moich, żeby współpracować. Nie? Praca zdalna, wracamy do tematu z początku, tak? Zawsze będziecie mieli kolegów z Chin, kolegów z Indii, którzy będą to robili w lepszych pieniądzach i którzy prawdopodobnie robią to od 10 lat. I ciężko na tym etapie rozkonkurować, nie? Więc można jakąś tam dostępnością coś tutaj konkurować. Więc ta gotowość do wyjazdów, no to pozwala zarobić jakieś fajne pieniądze. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o technologię, no to znowu patrzmy, co jest popularne, nie? Bo to, co jest popularne, musi być podstawą, nie? Bo jeżeli nie ma tych rzeczy, które są jakby fajnie, jak ktoś potrafi te niszowe technologie, tak? To, co mówisz sobie w robotyce, to wiesz, tam jest taki wypełniacz, nie? Wypełniacz, ale to po prostu tutaj z rynku PLC bardziej patrząc, bo to mamy obecnie w
w ramach klientów tutaj Arco, które myślę, że może być jakoś reprezentatywne. Jeżeli chodzi o Europę, 85% wszystkich zapytań to jest Siemens. Albo TIA Portal, albo ewentualnie Step 7. Nie? Okay. To jest ten. A pozostałe rzeczy takie mniej popularne to są Beckhoff, to jest Allen Bradley, to jest Mitsubishi Electric i to jest B&R. Okay. Ale znowu te 4 rzeczy tworzą 15% rynku, nie? Więc takie. No tak, na przykład Piotr w ostatniej naszej rozmowie bardzo mocno wspomniał swojego kolegę, któremu gdzieś tam ogarniał, rekrutował do projektu do Szwecji, do Bendera, właśnie do sterowników Bender. I teraz ten znajomy pracuje 100% zdalnie z Polski dla Szwedów, gdzie jest specjalistą Bendera. I to jest właśnie ten strzał, złoty strzał w rynek, nie? Czyli było ogromne zapotrzebowanie, pokazał się najpierw na projekcie offline'owym, gdzie pojechał, klient go poznał, bardzo polubił i teraz jest jednym z lepiej zarabiających automatyków w Polsce, jeżeli chodzi o Bendera, nie? Super, to jakby cieszymy się razem z nimi, gratulujemy. Oczywiście to nie jest, taka historia się zdarza jak najbardziej. Nie? To jest właśnie taki strzał chyba, o którym rozmawialiśmy też wcześniej, jeżeli chodzi o roboty, a teraz właśnie PLC, czyli jest ta topka, która powiedzmy daje zarobić średnią, taką po prostu ustaloną jakąś rynkową, ale są te takie piki projektowe, gdzie można być naprawdę dobrze wynagrodzony. Tak, i to oczywiście jakby tam sinusoida tam nie wiem, czy transformata Fermata chyba się nazywa, czy Lorenza, czy tam rozkład jakiejś funkcji na te krzywe, poszczególne te sinusoidy, co są, nie? No to masz jedną tam jakąś tam zmienność rynkową, drugie to masz jak obecnie w ramach tego klienta wygląda kwestia zapotrzebowania, trzecia to kwestia technologii, w której bierzesz udział, czwarta to jakaś na przykład kwestia, nie wiem, globalna dostępności komponentów, no tak, piąta to jest pilność mocno. I oczywiście zdarza się tak, że jak się nałożą tobie 5 górek z tego sinusa, nie? No to tam patrzymy, nie? Tak. To super się zdarza. Ale to znowu, to życzę każdemu, żeby miał tego typu kontrakty. Praktyka pokazuje, że jakby te 8% to musi być taka, wiesz, jakby no, jak jest fajnie, to jest fajnie, ale spodziewajmy się, że jakby jest jakaś warunki rynkowe, wynagrodzenie i na to sobie patrzymy. Czyli póki co Siemens w Europie. Siemens w Europie i tutaj też odnośnie tej pracy zdalnej, co wspomniałeś, to nie smażenie wielu automatyków, żeby tak pracować, zwłaszcza tych, co wyjeżdżają. Siemens nie jest dobrą platformą, jeżeli chodzi o wsparcie zdalne, nie? Znacznie lepsze są Beckhoffy i B&R-y. Dlatego też tak fajnie jest to cenie taką sobie uzupełnić, nie? Bo to daje potencjał nie tylko na kwestię lepszych zarobków, ale też na kwestię takiej jakości pracy. Nie? Ja osobiście nie widzę programisty PLC, który jest zdalny, bo programista PLC, który nie widzi maszyny, nie widzi produkcji, nie jest blisko, żeby reagować, no nie zrobi tego poprawnie, nie zrobi tego dobrze, gdyż brakuje pętli zwrotnej. Co się dzieje faktycznie, nie? I czy podejść do szafy, zerknąć, czy tam jest dobrze podłączone, czy zrobić konfigurację hardware'ową jakiegoś tam modułu. No da się, oczywiście, to tak jak ten robotyk offline wgra, powinno zadziałać, no ale nie działa, nie? No i jest cała otoczka, całe mnóstwo czasu, gdzie jest potrzebne PLC na miejscu. Praca zdalna jest jak najbardziej fajna przy serwisie urządzeń, przy dostrajaniu urządzeń, wtedy jeszcze ten programista PLC jest w stanie pracować, ale no to nie jest już procentówka, tam 20-30% całej pracy, nie? No to się zgadza, jak nie mniej w ogóle, jak nie mniej, nie? No, ale tak patrząc na takich ludzi, co chcieliby wejść w branżę, żeby oni też coś mogli wziąć, polecam programowanie PLC. Niestety, musi być to Siemens, to jest podstawa, tak. Pozostałe technologie jak najbardziej super. Nawet jak będziecie znać wszystkie pozostałe technologie, to wątpię, żeby to był taki wolumen, żeby być sobie w stanie jakoś tam grafik tam zapełnić, ustalić, nie? No i robotyka w tym względzie, ja myślę, że nadchodzi zmierzch programisty robotów, że to stanie się taką umiejętnością komplementarną, jak kiedyś na przykład programowanie systemów wizyjnych albo programowanie AGV było osobną specjalizacją. AGV czy te wózki takie teraz się robi w międzyczasie. Teraz co się robi jako programista PLC ma to zrobić i tyle w temacie, nie? Więc ja myślę, że robotyka tak samo tutaj wejdzie.
Ale to może jeszcze nie dzisiaj, jeszcze parę lat robotycy mają przed sobą. No i zwłaszcza, że widziałem, że sztuczna inteligencja, jak mu się wystawi kod, że coś tam się robi, weź mi zaprogramuj kolejną oś według tego i tego, to on potrafi już wiele rzeczy zaprogramować. Jasna sprawa. No, Na przykład, jest dokładniejszy, nie? No, my z AI w naszej pracy też oczywiście używamy, tak? Tutaj ja jestem w szoku, ile jest w stanie ChatGPT zrobić i to takich problemów właśnie najprostsza sprawa. Mamy jakieś rozwiązanie zrobione, jakiś powiedzmy, nie wiem, paletyzacja w jakiś ten sposób, nie? Ale my chcemy mieć robota takiego i takiego, mówi klient. Wrzucasz kod do czatu GPT, przepisz mi ten kod z cookie na kod ZBB. I wypluwa, nie? Jasne, że są poprawki, potrzebujesz coś tam na tym się pochylić, nie? W każdym, nawet jak ty napiszesz, no to jasne, są poprawki, że tak, nie? Więc wiesz, ale wolumen pracy ogranicza to bardzo, nie? Ale tak czy siak nasza praca względem AI jest bezpieczna, bo właśnie to, co powiedziałeś, nie? Trzeba pójść na miejsce, zobaczyć tą maszynę. No oczywiście, ja tu tego nie widzę w sztucznej inteligencji, żeby ona poszła i sobie tam sprawdziła ręcznie, co w szafie klikanie. Oraz tego, że ty już zbierasz to doświadczenie właśnie takie manualne też do maszyny, do produkcji danego typu. Tego nie dasz, bo też wiele firm mówi, to jest nasze know-how i tego nie wyniesiesz, nie wystawisz gdzieś tam w sieć. Jeszcze w kontekście pracy zdalnej też warto jest wspomnieć o tym, że angielski, no to angielski umie każdy, to nie jest ten, ale dużo koncepcji na pracę zdalną to jest po prostu język niemiecki. Dlatego, że ja wielokrotnie, to jest coś też, z czym się mierzę w mojej pracy, jako tutaj specjalista od sprzedaży. Mam świetnych fachowców, naprawdę fantastyczni ludzie, potężni inżynierowie z jeszcze większym wachlarzem doświadczeń niż ja kiedykolwiek miałem. Ale jakie są realia sprzedaży? Skoro praca zdalna, no to gdzieś tam jest jakieś biuro w Niemczech. Skoro praca zdalna, to tam na miejscu są ludzie lokalni, którzy pracują, potrzebują wsparcia. Ci ludzie lokalni to jest taka sama specyfika, jak do wolnej fabryki pójdziesz do wolnego miejsca. Oni mają swoją pracę, swoje rodziny, swój dom. On nigdy nie miał potrzeby uczyć się tam angielskiego czy coś innego. To są ludzie, którzy komunikują się po niemiecku. I bez tego niemieckiego jest po prostu kaplica, nie? Może być najlepszym fachowcem, ale to no tak tego nie ma, żeby jakieś tam krótkie spotkanie, czy tam besprechung sobie zrobić przez internet, nie? No to nie pojedziesz dalej, nie? Więc to też jakby zachęcam każdego młodego automatyka, starych też was wszystkich kocham, żeby po prostu język niemiecki podszkolić, nie? Bo to otwiera znowu nie tylko na większe same wymagania ofert rynkowych, jakby, że musi być język niemiecki. To stanowi tylko 20% rynku. Czy dużo, czy mało? Bez 20% to możesz sobie żyć. To na spokojnie, jakby coś tam sobie znajdziesz tam na Siemensie czy na cokolwiek innym, nie? W ramach tych 20%, skoro chcą niemiecki, skoro to jest umiejętność mniejsza, to tam zawsze jest parę euro do zarobienia więcej. No tak. A oprócz tego spokojnie 90% wszystkich pracy zdalnej, czy nawet pracy hybrydowej, że możesz sobie tam parę dni zdalnie popracować, nie? Być w biurze raz na 2 miesiące przez 2 tygodnie, nie? No to też jest 10%, że musi być niemiecki, żeby możliwa była taka praca hybrydowa. Więc to nie tylko jakby chodzi, wiesz, jakby pieniądze to jest jedna sprawa, ale też takie jakby jakość tej pracy, jakiś tam well-being. No dobra, ale powiedz mi, no tak się teraz zastanawiam, czy swoim dobrym niemieckim jesteśmy w stanie trochę zaplusować na to, że nie potrzebujemy tych wszystkich skillsów hardware'owych, których sobie po prostu później dorobimy. Czy czasem tu nie jest coś, co dość łatwym sposobem możemy sobie dodać możliwości, wiesz, to trochę do wachlarza? Trochę jest takie gadanie, że wiesz, czy warto sobie obciąć ręce, żeby szybciej biegać, No jasne, nie? No będziesz szybciej biegał, ale czy to jest dobry pomysł, nie? To wszystko musi trochę iść w parze. No tak, to jest takie uzupełnienie, nie? No to ciekawe. Dobra, czyli Siemens. I roboty już powiedzieliśmy. O czym jeszcze chcieliśmy dzisiaj powiedzieć? Ja sobie zobaczę w moje... Jasne. No dobra, ale mówisz, że teraz już trochę mniej jeździsz, już mniej uruchamiasz, gdzieś tam maczasz te paluchy w programowaniu, czy to robotów, czy PLC, ale ci się zdarza. I powiedz mi,
jak przeskoczyłeś z trybu takiego, że bardzo często jeździłeś, bardzo dużo, do trybu, kiedy już teraz mało co jeździsz, nie tęsknisz za tym takim trybem pracy, siedzenia po godzinach, za tym trybem start włączenia, kiedy zaczyna maszyna pracować według twojego widzimisię albo według po prostu papierów, które klient dostarczył? Tęsknisz czy nie tęsknisz? Jak to u ciebie? Wiesz co, ja myślę, że w każdej pracy są takie momenty piękna. I ja myślę, że jak jest w stanie jakiś, nie wiem, chirurg czerpać poziom satysfakcji z dobrze przeprowadzonej operacji, który jest niedostępny dla mnie czy dla ciebie, to jest jakby tam inna forma przeżyć, nie? Tak samo uważam, szybki to wzruszeń, ale uważam, że w automatyce przemysłowej to jest jakaś forma piękna. Nie? Jeżeli jakby zakończysz projekt, który zakończył się sukcesem, że to wszystko działa i tak dalej, że to możesz sobie powiedzieć, że widzisz to, wiesz, auto ci na ulicy, czy jakiś tam produkt, czy cokolwiek, który mieć coś wspólnego, nie? To jest fajne uczucie. To jest fajne uczucie, to jest bardzo dużo satysfakcji z tym związane. Ja na fabryki w dalszym ciągu lubię jeździć, tylko też jakby wiesz, prowadzenie firmy to jest pewna odpowiedzialność społeczna. To jasne, że tutaj jakby jestem specjalistą od sprzedaży. To trzeba powiedzieć jasno, tak? I nikt z chłopaków w firmie i z dziewczyn nie poprowadzi procesu sprzedaży tak dobrze jak ja. Więc siłą rzeczy, kiedy ja gdzieś jadę na projekt, przeżyć piękne chwile, żeby sobie coś uruchomić, nie? To jest to w pewnym sensie taka, wiesz, taka strata dla firmy, powiedzmy, nie? Więc musi być to przestrzeń, żeby miał mógł pojechać. No i nie jest to, wiesz, jakby tam optymalne, nie? Jakby tutaj nie uczmy ryby chodzić po drzewach i małpy nie uczmy pływać. Nie? No tak, bo to jest taka cofka, gdzie ty już teraz poszedłeś w inną stronę. Tak jest. Więc ja zdecydowanie o stronę jakby biznesu, prowadzenia biznesu pod tym kątem jadę i też pod tym kątem jeżdżę, nie? Często na przykład jak jeżdżę do klientów, to też to są takie wyjazdy nie tylko, żeby dostarczyć usługę automatyki, ale też, żeby jakąś formę sprzedaży na miejscu zrobić, nie? Że wiesz, pokazać się, zorganizować to, tu jakie są perspektywy, tu jakiś ładny raport zrobić, nie? Bo problemy jakby pracy wiesz, to możemy teraz wejść ze strony psychologii, nie? Jest naturalne, że ludzie, z którymi pracujemy, tutaj automatycy, osoby, które w tym się odnajdują i są dobre i mają płacone fajne pieniądze, przefiltrowaliśmy z definicji, mamy samo osoby inteligentne. Z definicji. W tej branży właściwie prawie każdy, kogo spotkałem, pod kopułką się dzieje. Jest co tam ten, nie? No i dalej, jakie są znane prawidła wśród osób inteligentnych? Znane prawidło jest takie, że no to ja jestem inteligentny, to jest moje doświadczenie, że byłem najmądrzejszy w klasie i reszta nie ma znaczenia dla mnie ludzi, nie? Więc jakby to jest prawda po prostu, że statystycznie gdzieś tam te kwestie społeczne są nieco niższe, nie? No a sprzedaż, no to jest dużej kwestii. To jest otwarcie się znowu. Jakaś kwestia emocjonalna, którą trzeba pokonać, nie? Więc tutaj ja też w ogóle jak chodzi o mnie, to ja siebie traktuję identyfikuję się jako introwertyk. Dla mnie tutaj są kosztowne takie interakcje interspołeczne. Kwestia umiejętności sprzedaży, w której uważam, że jestem teraz bardzo dobry, to jest kwestia też w pełni wyuczona. Bo ja miałem na siebie taki oryginalnie pomysł, że będę takim małym piwniczakiem, dadzą mi jakiś projekcik, ja sobie będę dziubał, najlepiej tam żadnych osób nie będzie w koło, ja dowiozę i mi zapłacą i potem sobie, wiesz, kupię sobie gierkę na Steamie jako nagrodę za moją pracę, nie? Taki był pomysł. No, ale to jest też w sprzedaży społecznych musiałem się rozwinąć tam formalnie i też nieformalnie po prostu wiele tam książek przeczytanych, nie? No. Fajnie. A powiedz mi, bo wspomniałeś o koleżankach. Często spotykacie koleżanki na liniach produkcyjnych w automotywie? Jeżeli chodzi o panie od robotyki albo panie od sterowników PLC, bo są takie panie, które się rozwijają w tej branży i się zastanawiam, jak to jest w automotywie, jeżeli chodzi o częstotliwość spotkania takiej pani naprawdę wypasionej, jeżeli chodzi o wiedzę. A to już ci mówię. Statystyka wygląda w taki sposób, że uważam, że w tym momencie pań w Noarco jest bardzo dużo, bo są aż 2 na 30 osób. Nie? No to już jest statystyka, którą bym potwierdził, bo też tak się zdarzało. Tak jest. Raczej bym się spodziewał, że to jest 1 na 30 osób, ale 2 to tak, to tego, nie?
słuchaj, jest taka film Full Metal Jacket, tak, klasyk, w którym zaczyna się, że ten taki sierżant w amerykańskim wojsku to mówi do tych wszystkich tych szeregowych, nowo zrekrutowanych, że dla mnie nie ma białych, nie ma czarnych, nie ma żółtych, nie ma czerwonych, wszyscy jesteście zieloni, nie? Kolor zielonego munduru to jest to, co ja widzę, nie? W pewnym sensie też tak podchodzę tutaj do tego, nie? Że jakby tutaj absolutnie dla mnie to zupełnie nie ma znaczenia, jakby jest bardzo, jakby tak się po prostu złożyło, że jest mało kobiet w naszej branży. Miałem doświadczenia z jedną specjalistką i to akurat klient zrobił bardzo duże faux pas w momencie, jak ja byłem na miejscu. Bo jak przesłałem ja i 3 programistów, jednym z nich była kobieta, bardzo dobra specjalistka i wziął mnie kierownik i powiedział: ty Jerzy, ale ty miałeś tutaj 3 specjalistów przesłać, co ta dziewczyna to je robi? I ja po prostu musiałem 2 razy pomrukać. To nie było aż tak dawno temu, bo to było 4 lata temu. I ja mówię: słuchaj, jeszcze raz zadaj to pytanie, ale się zastanawiam, czy chcę zadać to pytanie. Mówię, bo to jest moje stado. Mój, wiesz, tutaj. Ale zrobimy tak. Dzisiaj wszyscy wychodzimy z fabryki, ale tu mamy, nic nie interesuje mnie to. Nie? Ja tego nie zgłoszę dalej, ale jutro przynosisz czekoladki i przepraszasz, że w ogóle coś takiego wyszło, a każdy z kierasów, kto to taką myśl mu przez głowę przeszła, to lepiej niech się 50 metrów z dala nas trzyma. Nie? To tak możemy pracować. Jak nie, to ja ten kontrakt spadamy i tyle, nie? Wiele niecenzuralnych słów poszło, których też wyjaśniłem, że to jest bardzo nie w porządku. Tak więc bardzo jest mi przykro, drogie panie, że czasami się zdarzą takie interakcje, nie? To jest typowy przykład jakby tej prawdziwej dyskryminacji względem kobiet, nie? Tych starych czasów, nie, że się... 4 lata temu to nie jest tak staro. Ale to jest takie przeświadczenie starszych czasów, że panie powinny być tu albo tu, ale nie tam, nie? No, generalnie gdybym usłyszał jakiekolwiek zastrzeżenie do specjalistek, które obdarowały mnie swoim czasem i zaufaniem, że coś jest nie tak z takiej przyczyny, nie? To mogę tam, tu jest aorta, to trzeba ugryźć, tak, trzeba tam, wiesz, rozszarpać i tyle, nie? W drugą stronę też, na przykład to, z czym czasami się mierzę, przez ilość projektów, na których byłem. Byłem na projektach z programistką z innej firmy, tak, która po prostu była słaba. Jak zamknęła mnie w środku w celi i puściła produkcję automatyczną, no to jak wyszedłem, no to nie był typowy sposób zwracania się do kobiety, no jak tak to wygląda, nie? I gdzieś tam mnie też na dywanik mnie z kolei wzywali, że no co chodzi, że to wiesz, do kobiety, tak, nie tak. Mówię, słuchaj, przede wszystkim do inżyniera, tak? No. Mówię, nie w ten sposób. Ja tutaj pracuję, tutaj są stoły obrotowe, to jest, wiesz, 1500 kg na tym, nie ma dyskusji w ogóle żadnej, nie? I to, no trzeba się gdzieś tam łokciami trochę rozepnąć, nie? Tak jak w każdej, wiesz, dobrej drużynie, tak jak w każdym, pirackiej kanonierce, po prostu o swoich trzeba dbać i tyle. Spoko. Dobra, to teraz jeszcze masz chwilę dla siebie, dla swojej firmy. Może chciałbyś jeszcze coś powiedzieć naszym słuchaczom, oglądaczom o automatyce przemysłowej, może trochę o Noarco, czy mogą się do ciebie zgłaszać, czy kogoś szukasz, czy nie szukasz, nikogo, bo już masz wszystkich. Dzięki za tą możliwość. Jest tak, ja lubię swoją pracę. Robię swoją pracę, ten proces sprzedaży to jest coś, co pokochałem. Jest wiele osób, które tego procesu nie lubi. Zacznę takie może króciutkie anegdoty. Raz miałem taki proces, w którym sprzedawałem właśnie do Szwecji, też do tego, nie? Tu już ostatnia prosta, rozmowy techniczne, zadania, wszystko przeszliśmy, ten pierwszy kontakt, no to tylko jakiś tam team chciałby poznać tego specjalistę na miejscu, na ostatnim kolu, to Jerzy, jakbyś mógł też uczestniczyć, ten specjalista. No dobra, spoko, no już formalność, tak? No, jesteśmy, mówi, no to Mariusz, co myślisz o pracy w Szwecji? A mój specjalista, bardzo dobry techniczny człowiek, mówi, it's okay, doesn't matter to me. Ja sobie myślę, Boże, w tym momencie zrozumiałem, że robię wartościową rzecz w pracy, nie? Bo jakby wiesz, gdyby mnie jakiś klient się zapytał, to ja wiem, co trzeba powiedzieć. Mówię, Szwecja, słuchaj,
był taki zespół na Eurowizji Lordi, ja zawsze chciałem pojechać Aha, i wiesz, to tam zobaczymy, gdzie są koncerty, super, nie? Szwecja, no tak nie bardzo, no bo macie te same syfiaste morze co my, więc nie ma sensu jechać, nie? Wiesz, jakby cokolwiek po prostu mówisz, że był ten taki flow, nie? Jakby oczywistym jest, że intencją do osoby, co pytała, było takie, wiesz, takie socjalne gdzieś tam wyczucie, tak. niektóre tam technicznie, nie? No. No i tutaj wchodzi narko, tak? Jakby ja wiem, że jestem w stanie ten proces sprzedażowy dobrze poprowadzić. Ta sytuacja też mi naświetliła to, że muszę trochę coaching zrobić w tym zakresie, no bo nie każdą sprzedaż zrobisz z poziomu PowerPointa, z poziomu maila, to jednak gdzieś tam jest, wiesz, spotkanie się na miejscu, na fabryce, sposób w jaki się zwracać, nie? W tą Arco pracują same osoby, które są samodzielne, inteligentne, potężne, które mają alternatywy. I chciałem, żeby takie osoby, które wybierają, że chcą właśnie ten zakres odpowiedzialności nieco podzielić i są happy, żeby tym mi obdarować tym zakresem, nie? To naturalnym jakby tutaj punktem jest to, że to zwykle są osoby, co mają około tam 3-4 lat doświadczenia i akurat myślą o tym, że to B2B, ale trochę się boję, nie? Jakby to ma taką, nie chcę powiedzieć formę przejściową, bo to jest za płytkie, żeby to forma przejściowa, ale to jest taka, myślę, że to jest taka prawdziwa współpraca, nie? Że można te obowiązki podzielić i gdzieś tam, jak jest fajnie, to jest fajnie, nie? Okej, czyli już takie osoby 3-4 lata doświadczenia, które gdzieś tam coś tam widziały, coś jeździły, już są w stanie u Ciebie próbować znaleźć kawałek kontraktu, czy tam w ogóle porozmawiać. Tak. W tej kwestii integratorskiej, nie? No, żeby wiesz, pojechać na miejsce, jakąś tam kwestię ekspercką dać, nie? Oczywiście tutaj to jest, statystyka jest nieubagana. Ja mam osoby, co mają 10 lat i po prostu na rozwoju technicznym mówię, że no sorry, to nie będzie działało. I mam też osoby, co muszą mieć 2 lata doświadczenia, ale widzisz tam... Ale 2 lata siedziały w Stanach i rzeźbiły na linii. Na przykład, nie? Na przykład. Więc to też ten rozstrzał jest dość duży. Tak, generalnie reguła kciuka to jest około tych powiedzmy 4 lat, że to jest taki okres, który coś tego. No i to ta współpraca, która my mamy, tak, to jestem przekonany, że osoby inteligentne, sprytne, pracowite, one nie będą miały problemu, żeby sobie znaleźć pracę w jakiejkolwiek innej branży. Jak one dzisiaj się zdecydowały, że chciały, nie wiem, cokolwiek, tak? W IT jakąś, nie wiem, cokolwiek. Nie ma znaczenia, tak? To są osoby, które sobie poradzą, nie? To jest, tylko pamiętajmy też, że praca od pewnego pułapu finansowego, to też musi być po prostu przyjemna, w fajnej grupie, nie? Trzeba wybrać, żeby chcieć gdzieś tam jakieś do któregoś momentu to jest jakiś taki jeden z głównych czynników, a później to już jest, już się wybiera, nie? Już się szuka, gdzie mi będzie lepiej, czy wolę 1 godzinę krócej pracować, ale też zarabiać trochę mniej i też będzie okej, nie? To już się wszystko da. Dużo jest też kwestii takich, że wiele kwestii, na przykład teraz stricte jeszcze finansowych, nie? Bardzo ciężko jest je ocenić, ze względu, że one rzadko występują. Na przykład to, co mówiliśmy, że wiesz, z każdego 1 50 000 idzie w powietrze, nie? Jak ty się zastanawiasz, czy wejść i akurat już tego pecha, że tą krótką zapałkę wyciągniesz, to może być nieprzyjemna sytuacja, nie? To trzeba powiedzieć jasno, to nie jest ten, nie? No tak. No, staram się biznes prowadzić w taki sposób, nie staram się, prowadzę biznes w taki sposób, żeby takiego zagrożenia po prostu nie było, nie? Czyli ja na przykład lubię w tych Twoich postach paintowych, ostatnio też chyba ChatGPT się pojawił z grafikami, gdzie jest mniej więcej chociaż stawka, taki range wypisany, ile PLC, ile robotyk i to też jest dobre, bo pokazuje też osobom z zewnątrz, spoza Arco, że wy się z tym po prostu tyle jest i jak chcesz, to pogadajmy, nie? Wiesz, tutaj odnieśmy to tutaj z kwestii tego, że masz te drobne technologie, na których możesz faktycznie fajnie zarobić i masz czegoś, to jest Siemensa, który ci wypełnia 78% grafiku, nie? Dokładnie. Najwyższy kontrakt, który ja wypłacam specjaliście w ramach tych drobnych technologii. Czy to nie jest stawka, na którą jest w stanie się umówić, że jasne, cały czas tak będzie, nie? To nie każdy powie. Nie każdy i to muszą być kwestie rynkowe, trzeba się dobrze strzelić, nie? Ale to jest powyżej 100 € za godzinę.
To są piękne pieniądze, przecież nie ten, nie? Ja jeszcze na tym jestem w stanie zarobić, więc sprzedany jest po prostu za jeszcze więcej, nie? Więc to przestrzeń na to jest, ale to nie są pieniądze, na które się mówi jakby, że no zapełnię ci grafik i tak dalej, bo to musi być taki perfect storm, przez jakiego się zdarzyło, nie? Ale wiesz, ja patrzę w ten sposób, nie? Jest naturalne, że ludzie rozmawiają o pieniądzach na projektach, to jest normalne. Ja nie mam żadnego interesu, żeby mieć niezadowolonego specjalistę w firmie. Jakby tutaj, jak jest możliwość, no to fajnie, a umówmy się po prostu na jakieś zasady, w których ty jesteś zadowolony z mojej pracy, jako osoby sprzedającej, facylitującej całą tą sprzedaż, żeby była możliwa, nie? No to wtedy pracujemy. Jeszcze mi 2 pytania przyszły. Stawka dla programisty PLC w Europie, mniej więcej jaka jest taka średnia, bo nie mówimy o maksie, nie mówimy o minimalnej, po prostu o średniej dla sterowników Siemensa, czyli dla tego najczęściej stosowanego, oraz stawka dla robotyka. Czyli mniej więcej w jakich tutaj range'ach się kręcimy jako automatycy. Jasne. Znowu, jeżeli trafisz na kontrakt, który będzie, jakby to wszystko jest w skali terminowości i tego, w którym momencie w rynku jesteś w tym momencie, nie? I podanie w range'ach nie jest do końca istotne, bo ta krzywa nie jest tak, że jest, wiesz, minimum, maksimum i to jest taki gauss ładny między tym, tylko ta krzywa jest tak, że po prostu jest mocno przesunięta w stronę tego minimum. Ja na przykład mam takie przeświadczenie, że duże korporacje mają po prostu wpisane w Excela, jaka jest ich stawka, którą płacą programiście i po prostu później liczą, ile godzin potrzebują tego programistę. I ty nawet możesz powiedzieć, no dobrze, ale teraz się płaci 52 euro, a wy mi chcecie dać 51 euro za programistę, ja się tu nie godzę. Oni mówią, no tak, ale u nas w grupie, która jesteśmy na giełdzie, jesteśmy tak wielkim jakby korporacją, że my tyle wypłacamy i to sobie znajdź pieniądze w innym miejscu, nie? Na obecnych wartościach rynkowych mamy kontrakty, które są od 35 euro za godzinę do rekordzisty, który jest 132. Nie? To jest taki zakres, czego zdecydowana większość jest w tych niższych szczebelkach. Taki standard raczej to w zależności też od miejsca projektu, tam dojazdów i tak dalej, nie? Ale między 40 a 45 to jest taka stawka, która jest w stanie firma... średnia najczęściej spotykana. Średnia najczęściej spotykana, jak się wiesz, 43, coś takiego, nie? To jest do zrobienia. I to jest netto plus, no Arco powiedzmy zajmuje się hotelami, dojazdami takiej osoby, czy to jest, że ta osoba jeszcze sobie zapewnia dojazdy i w hotele? Nie chciałbym tego jako taką rozmowę o pracy, bo zaraz możemy zacząć. Jasne, ale to kwestia, przykład, wiesz, średnio właśnie, ale to jest bardzo dobre pytanie, które mówisz, bo trzeba poruszyć niektóre rzeczy. Ja ostatnio nawet posta na naszej tej grupie, tej robota automatyka, tam Piotrka napisałem, jak bardzo rozmowa o pieniądzach jest nieobiektywna. No, bo dlatego, że czynników jest po prostu tyle, nie? Jakby co z tego, że na przykład masz jakiś kontrakt z kimś podpisanym za X, jeżeli masz termin płatności 10 dni. I na przykład nie masz gwarancji, czy ta kasa do ciebie dojdzie, nie? No to jasne, niektórzy mieli same udane współprace i tobie powiedzą, że no to ja za mniej niż tyle to nie pracuję, bo to nie ma sensu. Tak. A inny tak 3 miesiące popracował, po 3 miesiącach się zorientował, że to nie płacą, jest pół roku bez kasy i wiesz, to zupełnie jakby jest inna perspektywa tego wszystkiego. To samo. Kwestia, mówisz tam z dojazdami i tak dalej. Tak, no. To zupełnie inaczej się jedzie pod Francję, a zupełnie inaczej się jedzie tutaj, nie wiem, jeszcze do Czech, a jeszcze inne doświadczenia będą miały osoby, które muszą z Białegostoku do Czech dojechać, niż osoby, które na przykład z Białegostoku do Francji, bo mówią, do Warszawy sobie podjedzie. No bo jak z Warszawy z Zielonej Góry wyskoczymy do Słubic, nie? Więc tutaj mówię, jest mnóstwo takich czynników, ta kwestia jest bardzo taka otwarta, nie? Summa summarum, jakby górny limit, jasne, może zdarzyć się bardzo fajne, nie? Uśredniając, to jest mniej więcej powiedzmy 25 a 35 euro z kosztami wszelkimi po stronie firmy, nie? To jest tak. Czyli te 40 parę to już jest takie, że to sobie raczej pracownik gdzieś tam organizuje sam, tak? Z pewnością. To jest takie kontrakty w stylu 43 euro i taka stawka all-in na terenie Polski, to jest taki raczej standard. Jeszcze wiesz, dużo zależy też od wolumenu, nie? Bo to ludzie mają też
różnie podchodzą do kwestii tej jakby nieznajomości w przyszłości. Nie? Na przykład jedna osoba jest happy z tym, dzisiaj mam kontrakt za 5 dych na 3 tygodnie. A inna będzie się z tym czuła bardzo niekomfortowo i ona mówi, dobra, ja wolę za 40 tam sobie zrobić, ale na pół roku z czymś tam gdzieś tam, nie? Więc znowu jakby z jednej strony jest kwestia finansowa oczywiście, z drugiej strony jest kwestia, że to jest wiele tych czynników obok, nie? Plus takie rzeczy jak czas dojazdu, nie? Co z tego, że masz jakiś tam kontrakt, powiedzmy, nie wiem, praca weekendowa, gdzieś tam fabryka w pracy, pięknie zapłacimy ci 7 dyszek. I znowu, patrz jaka jest perspektywa. Osoba, co na przykład mówi, Boże, wreszcie będę miał czas, żeby sobie Władcę Pierścieni do końca przesłuchać audiobooka. Ona dojeżdża te 6 tygodni i w ogóle tego nie czuje. Tak. A inna osoba mówi, kurde, Boże, co ja podpisałem, bo to 10 godzin w jedną stronę tyle dni. Nie? No właśnie. Nie? Nikt mi za to nie płaci. No właśnie, to kwestia perspektywy, nie? I tu nie ma jasnej odpowiedzi, co jest dobre, co jest niedobre, nie? Dobra, i ostatnie pytanie, które mi przyszło, bo mieliśmy do tego wrócić. Standardy automotywu, gdyż jest to temat, który po prostu na forach zawsze się ktoś pyta, czy ktoś nie ma dokumentów, nie ma PDF-ów, żeby tych standardów się nauczyć, bo bardzo często standardy są wymogiem, którego nie przeskoczymy, jeżeli nie znamy standardów. Zgadza się. I jak to wygląda i gdzie ich można się nauczyć poza samym siedzeniem na delegacji, no bo tam już trzeba znać standard, nie? Oczywiście, że w Noarco, ale tak. W Noarco można się nauczyć, to ja się zapisuję. Tak jest. Już Ci powiem, jak to wygląda. Ja swego czasu przygotowałem taką paczkę z jednym ze standardów automotive, który udostępniłem i milusińscy, ja wiem kto, ja was pozdrawiam tutaj spokojnie. Wszystko tam pozgłaszali, że to wiesz, to takie rzeczy się dzieją, że to jest bardzo, to niedobra tak robić, tak robić, nie? No i to... Czyli nie można się dzielić tym, jak ten standard wygląda, tak? Wiesz co, to nie jest temat może do końca na streama, co można, co nie można, ale faktem jest, że jest pewien gatekeeping z tym standardem i to po prostu przyznaję, że tak jest, nie? Że jakby myślenie tych osób, które już tam są na miejscu, one myślą w tym, jak ta gra o sumie zerowej. Że w momencie, w którym znowu to się pojawia, że ja przegram, jak się podzielę. Ja przegram, jak się podzielę, nie? To jest to. I to są osoby, które są w stanie pójść całkiem daleko w tym kontekście, że nawet, wiesz, tam te osoby, które mają bardziej otwarte podejście, to gdzieś tam, wiesz, tam pozgłaszać, że coś tam jest w porządku, czy nieprawidłowo, czy co tam, nie? Inna historia, jakie mają podwaliny formalne, takie zażalenia tych ludzi w tych niektórych firmach, ale to już mam serię przemyśleń na ten temat, który muszę zachować dla siebie, nie? Ale siłą, jakby podsumujmy, o co chodzi jakby naprawdę w standardzie, nie? Dokładnie, no. W standardzie jest tak, że to są pewne wzorce projektowe. Tam są pewne FBeki, pewne DBeki, które są jakoś tam skonstruowane i z których, jeżeli mamy jakiś tam, nie wiem, chwytak, cokolwiek, to mamy, to użyj tego bloku od chwytaka, żeby to zrobić. Czyli ktoś, kto jest ekspertem programistą, powie ci, to jest banalne. Jakiś tam, powiedz mi, którego bloku mam używać, to będę używał i tyle w temacie, nie? No jasne. Z drugiej strony jest temat, że jak potem masz zrobić na przykład jakiś, nie wiem, że to jest pięknym przykładem jest standard Volkswagena, nie? Tam masz co jakiś czas w tym standardzie jest napisany Beispiel, czyli przykład. I masz opisane, że trzeba to zrobić tak i masz tekst po niemiecku, z którego wynika, jak musisz coś zrobić. I potem masz Beispiel, który mówi ci zupełnie odwrotnie. W przykładzie, nie? Czyli masz standard, który już daje ci, że no co jest, nie? Coś nie tak. Robisz tak jak w przykładzie, na miejscu robią ci odbiór tych twoich prac, mówią, to nie jest zgodnie ze standardem. No ale tak było w przykładzie. Ale w przykładzie mamy błąd. Tego typu rzeczy, nie? Więc trochę takich rzeczy jest na przykład w ogóle insiderskich, że nawet wiesz, tu jest tak, ale to tak się nie robi, bo tego na przykład żaden kierownik nie odbiera, nie? Takie są rzeczy. Generalnie wdrożenie w standard dobrego specjalisty, takiego, który dobrze to wszystko robi, no to jest powiedzmy miesiąc pracy. Taki, że dokumentacja, jakiś przykład, jakiś projekt, coś tam omówić. Dobra, jesteśmy przy drugiej części, bo coś tam się zwiesiło i rozmawialiśmy o standardach w automotywie.
powiedzieliśmy o tym, że tak insidersko trochę nie chcą się automatycy dzielić tymi informacjami, tymi takimi kruczkami, no bo też na tym zarabiają, na tym, że oni to wiedzą i ten rynek nie jest tak przesycony tymi osobami, co znają. No właśnie, ale gdybyśmy chcieli je jednak poznać, to jakieś są pewnie szkolenia typowo w Niemczech albo w innych miejscach, nie? No właśnie, tylko z tymi szkoleniami to jest szereg problemów. Po pierwsze, że szkolenia są w dużej części po niemiecku, więc to też jest jakieś ograniczenie, że nie każdy to w ogóle skuma. Drugi problem jest taki, że jasne, możesz się na samą certyfikację możesz się umówić, ale ta certyfikacja bez doświadczenia w pracy w standardzie też nie pójdzie. Ciężki temat, nie? Ciężki temat, bo za taką certyfikację, w zależności od standardu, płacisz tam między 4 a 8 tysięcy euro, ale jak oblejesz, to sorry, to nie masz papierka, że zrobiłeś, nie? Tam faktycznie jest certyfikacja, żeby to zrobić. No i właśnie, jak żyć? Jak to zdobyć? Kurde, wiesz co, przede wszystkim ja myślę, że jest odrobinkę za dużo nacisku na osoby, na to programowanie w standardzie. Bo znacznie lepiej być potężnym programistą, być silnym programistą, z doświadczeniem, mądrym i tak dalej, a te standardy uzupełnić. Uzupełnienie standardu nie pomoże tobie na takie problemy, co wiesz, przerwany kabel elektryczny, czy takie typowe rzeczy automatyki przemysłowej. To nie jest ten zakres stosowalności. Tutaj jest zakres, mówimy o tym, że to w kontekście powiedzmy sprzedażowym, tak? Na wiele tych projektów jest po prostu wymóg, że trzeba tutaj gdzieś wejść, jakąś certyfikację mieć i tak dalej, nie? Też wymagania typowo na stanowisko bardzo często. Tak jest. Praktycznie pierwszy punkt. No, nawet się nie pytają o PLC, a pierwszy punkt, czy znasz standard. Nie? No ale słuchaj, no to zależy też, jaka firma tutaj rekrutuje, tak? Bo jeżeli to jest taka firma, która myśli sobie, że tanio kupi, drogo sprzeda i wezmą sobie gotowego programistę ze wszystkim, w którego nic nie trzeba inwestować, no spoko, to jest jakiś model biznesowy, nie? Więc oczywiście, że mają takie wymagania. Tutaj z mojego doświadczenia ja wprowadziłem programowanie w standard, 2-cyfrową ilość ludzi już, takich, którzy realizują projekty na standardach automotive, są po certyfikacji, po nauce i to po prostu działa, nie? Ale podstawą, jakby wspólnym mianownikiem to jest to, że to musi być jakiś dobry programista. Miałem z kolei też takie przypadki, że miałem gości, którzy potrafili pracować w standardzie, mieli jakieś certyfikaty, a takich odrzucałem na rozmowie technicznej. To nie był poziom, który gdzieś tam mi odpowiadał. Czyli nie? U Was mniej więcej to wygląda tak, że jesteś w porządku gościem, umawiasz się, to jest pierwszy punkt, nie? Drugi punkt, umiesz w sterowniki, umiesz w integratorkę, coś tam umiesz sobie sprawdzić sam, a standardy jesteście w stanie pomóc. Jesteś w stanie pomóc z tym, tak. Ale to też... Bo wiesz, zaraz się będą zgłaszać, nie? Programiści, ci spoko ludzie się będą zgłaszać, nie? Jak najbardziej. Zawsze też to wszystko musi iść w jakiejś parze, w jakimś tandemie, nie? Ja prowadząc firmę nie będę do końca skłonny na początku tej relacji inwestować 8 tysięcy euro oczywiście w jakieś tam dalsze potencjalne zyski i rozwoje, nie? Akurat zeszły miesiąc był fajny, bo w zeszłym miesiącu na szkolenia i różne certyfikacje wydałem 55 tysięcy złotych na różnego rodzaju szkolenia, certyfikacje wśród pracowników, nie? Różne rzeczy, to nie tylko standardy, też jakieś tam CNC-ki, tam szereg rzeczy. No, to jest wszystko jakby możliwe tylko w momencie, w którym firma realizuje główny proces, czyli proces sprzedaży. Dokładnie. To jest jakby tutaj ta pierwsza cewka, która gdzieś tam musi być po prostu jako 0,1, to jest nasz bloker, nie? Dokładnie. No dobra, to co? Dzięki Jerzy za rozmowę. Mam nadzieję, że była dla Was ciekawa, użyteczna i wyniesiecie z tego coś dla siebie. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, jakieś swoje słowo do ludu, automatyków jeszcze dzisiaj. Dziękuję wszystkim, co doceniają moją twórczość artystyczną i gdzieś tam jakimś lajkiem się podzielą. Bardzo, bardzo mi miło, że mogę jakiś tam 1% fanów w trakcie dnia komuś dostarczyć. To jest małe, fajne uczucie, będę to robił dalej. Dziękuję za Wasz czas pięknie.
Dobra. A jeszcze dodatkowo skomentujcie, jak już przetestujecie, jak wygląda ta wkładka. Jak już sobie sprawdzicie, jak ona jest zrobiona, żebyście dokładnie wiedzieli, jak to jest zrealizowane, tak po inżyniersku. Słuchaj, kochanie, tak, to mam taką sprawę. Nie? Kazali mi. O co chodzi? Nie? Dobra, dzięki. Dzięki wielkie. I na razie.